dzieje, albo co się działo z ustawami, jak myśmy poprawiali te ustawy, to cały czas z rozpędu były SOR-y przez izby przyjęć. Oczywiście teraz zniknęły te izby przyjęć, ale problem został. Każdy jeździł po świecie i widział, jak faktycznie to powinno wyglądać, przez co powinien być finansowany ten cały ruch i szpitalne oddziały ratunkowe. Stąd ja podjąłem się takiej próby przedstawienia jakby takiego pierwszego odcinka. Możemy z tego zrobić ciąg później dalej w poszczególnych dyscyplinach, w których w każdej dyscyplinie znajdziemy stany nagłe, którymi Państwo się zajmujecie na co dzień. Pierwsze to będą trudności diagnostyczne przedszpitalnych chorych z dolegliwościami ze strony brzucha. Problem interdyscyplinarny, od razu mówię, i naprawdę poważny. To wszystko wiemy, to jest z systemu, to jak mantra będziemy powtarzać. Każdy wie, tu mamy punkty, artykuły, to wszystko w tych artykułach się zgadza. Wiemy wszyscy, gdzie mamy tych chorych wozić, to też wiemy, bo to pięknie, ładnie jest opisane. Wiemy, gdzie mamy tych chorych nie wozić, to też jest opisane. Natomiast, przepraszam, bo to tak skacze, natomiast mija się trochę rzeczywistość z założeniami, które wzięliśmy na początku ustawy. Przede wszystkim założenia to była sieć szpitali, oddziałów ratunkowych dysponujących dobową, pełną obsadą medyczną i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w rzeczywistości mamy do czynienia jeszcze, tak jak Państwo widzą, z wieloma małymi, kilkuoddziałowymi szpitalami, które jedynie mają swoją izbę przyjęć, bez zaplecza diagnostycznego pełnego, bez zaplecza przede wszystkim ludzkiego, bo tego mamy ciągle za mało. Lekarzy już nie mamy, ratowników też nie mamy, pielęgniarek też nie mamy, mamy ich za mało. Jak to będzie wyglądać? Zobaczmy. Ból brzucha to wyzwanie, proszę mi wierzyć, zarówno w urazowej części naszej pracy, jak i w elektywnej pracy. Natomiast chcę jeszcze raz, żebyście tak tylko, nie wiem, każdy mówi, ja to wiem, ja to wiem, ja to wiem, ja też to wiem, ale 41 lat w tym siedzę i jeszcze wszystkiego do końca nie wiem. Badanie fizykalne, to Hipokrates powiedział, a przed nim jeszcze było wielu różnych, mądrzejszych od niego, czym musimy się posługiwać albo na co musimy zwracać uwagę, żeby ta nasza diagnoza wstępna była prawidłowa, żebyśmy nie wieźli rodzącą chorą na oddział chirurgiczny, bo to się zdarza, to nie jest retoryka, to się zdarza, proszę mi wierzyć. I to, co każdy z nas musi zawsze zrobić, to co kiedyś jako młody lekarz w karetce musiałem podejmować takie decyzje, bo ratowników nie było, teraz mamy ratowników, którzy są upoważnieni do tego, żeby takie decyzje podejmować, żeby podejmować także decyzje związane z tym, gdzie tego chorego przewieźć. Stąd pamiętajmy, że trzeba podjąć, albo inaczej, wziąć na siebie odpowiedzialność i powiedzieć, nie, tego tu nie będziemy wozić, tego nie będziemy zabierać, bo tego możemy wozić, albo może sobie sam iść rano, jak wytrzeźwieje, jak już jest lepszy, już nie jest w transie i może iść rano do poradni, albo jak ktoś powie, po co ja mam czekać 3 godziny w poradni, kiedy mogę wezwać zespoły i ten zespół przyjedzie i będzie wszystko grał. To jest rzeczywistość. A teraz na kilku przykładach, proszę mi wierzyć, przykłady, które pogrupowałem w pewne objawy i pewne rozpoznania, które z tej naszej pracy wynikają. Ta pierwsza część to jest część urologiczna, proszę zwrócić uwagę. Mówię urologiczna, bo to są wszystko pacjenci urologiczni. Zawsze na skierowaniu to jest to, co Państwo piszecie w swojej karcie i w tej karcie jest w większości przypadków w tej części ból brzucha. Przypominam delikatnie, nie żebym się wymądrzał, ale ból to nie jest schorzenie, to jest objaw czegoś. Następna rzecz to jest wywiad, który zbieramy już, jeszcze w tą stronę, który już zbieramy, jak tego chorego gdzieś dostarczymy na izbę przyjęć do szpitalnego oddziału ratunkowego. Proszę zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Mężczyzna 42 lata i proszę sobie przeczytać, co się z tym chorym dzieje. Wezwał raz zespół ratownictwa medycznego, pomogło mu tam coś, wezwał drugi raz.
ta bolesność się utrzymuje w pewnym czasie, ale co jest charakterystyczne, ta periodyka, że te leki pomagają przez jakiś krótki okres czasu i de novo powracają. USG, o tym USG będziemy jeszcze mówić później, bo powinniśmy być jednak niezaopatrzeni w naszych ambulansach. Widzimy zastój moczu w prawej miedniczce nerkowej, co zaraz zobaczymy. Rozpoznanie jakby samo z siebie już zostaje postawione. Kolka nerkowa prawostronna, kamica prawego moczowodu. Chory powinien zostać skierowany na oddział urologiczny. Kamica moczowodowa, zastój moczu, proszę zobaczyć. Kamyk jak byk tutaj siedzi. Ja nie mówię, że my to mamy zrobić, bo my tych tomografów w karetkach nie mamy. Ale ja mówię tylko, jest to jakby moja odpowiedź na to, co z tym chorym można zrobić i gdzie ten chory może trafić. Mężczyzna 55 lat. Ból prawego podbrzusza. Oczywiście chory nadużywa alkoholu, codziennie pije kilka piw, do tego jeszcze coś dolewa, dostaje papawerynek, krótkotrwała poprawa, nasilenie dolegliwości. Chory ponownie wzywa zespół ratownictwa. W badaniach fizykalnych tkliwość prawego i środkowego śródbrzusza, śródbrzusza, poza tym BZ. Ten objaw Goldflama będzie nam się tu przewijał, ale pamiętajmy, są kamice bez objawu Goldflama. Gdybyśmy procentowo ustalili, to nie wiem, czy by było pół na pół. Badania obrazowe, badania laboratoryjne, erytrocyty, to już nam prosto później wszystko jest powiedzieć. Ja to wiem, że to prościej mówić post factum niż na początku, jak to wszystko widzimy, ale musimy się z tym zmierzyć. Kolka nerkowa prawostronna, kamica prawego złącza miedniczkowo-moczowodowego, którego skierowano ponownie na oddział urologiczny. Tak to wygląda. Zastój w miedniczce nerkowej, obraz USG. Myślę, ta nerka ze swoim zastojem, jak i zastój w pęcherzu, to najprostsze badanie, jakie możemy ultrasonografią wykonać. Tego się można nauczyć parę dni, żeby przyłożyć tę głowicę i widzieć, jak to wszystko wygląda. Dalej, bo tego jest troszeczkę. Kamica widoczna w obrazie USG, pięknie, ładnie. Proszę zobaczyć, kamyk. Kobieta 84-letnia. Proszę zobaczyć, co się tutaj dzieje. 3-4 miesiące nawracające bóle nadbrusza środkowego, okresowo nudności, wymioty, chora tyła, wywiady, zapalenie błony śródowej żołądka, reflux żołądkowy, co dawianki tam można wypisać. W badaniach laboratoryjnych podwyższona glikemia, poza tym BZ. USG, pęcherzyk żółciowy prawidłowej wielkości, cień kościenny, ale przede wszystkim, pamiętajmy, te wszystkie kamice, które my widzimy w pęcherzyku żółciowym, to jest jakby tło tego wszystkiego. To nie jest stan, który musimy operować nagle, który musimy operować w chwili obecnej. Tych stanów jest tylko kilka w chirurgii, które związane są z kamicą pęcherzyka żółciowego. Natomiast kamica lewej nerki, wodonercze, lewostronne to bezpośrednie zagrożenie tej nerki i to musimy wziąć pod uwagę. Znowu co z tą chorą musimy zrobić? Ano skierujemy ją na oddział urologiczny, a w tym czasie, jak będziemy mieli trochę wolnej chwili, przebadamy tą chorą w kierunku diagnostyki i to najlepiej w oddziale chorób wewnętrznych, bo po to ten oddział chorób wewnętrznych powinien być. Proszę tutaj zobaczyć, olbrzymie wodonercze, praktycznie jedna olbrzymia miedniczka, małe kielichy. Tak to wygląda. I teraz posługujemy się interną szczeplika. Najnowsze wytyczne, jak to są? To są dwa potężne tomy wydane w 2022 roku, gdzie mamy podane, co to jest, jakie są objawy kamicy, jakie są objawy przedmiotowe, podmiotowe, gdzie powinniśmy leczyć i jak powinniśmy leczyć. To znajdziemy w tych książkach. Ale wolałem to jakoś podać, żebyśmy wiedzieli, z czym się musimy zmierzyć. Następny chory. Mężczyzna 63 lat. Silny ból brzucha. Skierowanie i guz podbrzusza, brak perystaltyki. Takie jest rozpoznanie na tej karcie, którą dostajemy, którą widzimy. No faktycznie, no jest silny ból brzucha. Jak ktoś się nie potrafi wysikać, to naprawdę boli. To jest jeden z bólów, który nie potrafimy znieść. Bóle nowotworowe, naczyniowe i taki właśnie ból przy braku mikcji. Badanie fizykalne, błąd, już nie będę dalej mówił, zatrzymanie moczu, chorego zacewnikowana 2100 ml klarownego moczu. A jak to wygląda? No tak to wygląda. Każdy widział tego chorego. No.
Każdy z nas widział już takiego chorego. Ja nie mam, żebyśmy się dobrze rozumieli. Ja jestem teraz mądrzejszy, bo ja to widzę post factum. Ja nawet znam jeden przypadek, który był operowany z powodu guza brzucha, a tym guzem brzucha był niescernikowany pęcherz. Także nie mamy się czego wstydzić. Ja tylko mówię, jak to może wyglądać. Mężczyzna, zaczyna się następna kasta, następna grupa pacjentów, których na pewno się spotkaliście nie raz. Bo tak się przyjęło w naszej szerokości geograficznej, że jak ma ból brzucha i żółtaczkę, to na pewno musi jechać na chirurgię. Nie, ta żółtaczka musi być najpierw zdiagnozowana. Bo jeszcze raz, co będzie wynikało z końcowych wniosków, powiem Państwu, że tych ostrych przypadków jest raptem od 1,6 do 2,8% wszystkich schorzeń chirurgicznych, żebyśmy wiedzieli. No ten biedny człowiek 50-letni ma podwyższone parametry, jest ciężko chory w TK, przewlekłe zapalenie trzustki, ale on sam sobie na to zapracował, bo to jest człowiek, który pił i się zapił. I przewlekłe zapalenie trzustki, w chwili obecnej przewlekłego zapalenia trzustki nie leczymy na oddziale chirurgicznym. Nawet nie leczymy w szpitalu, nie powinniśmy go leczyć. Ostre, krwotoczne zapalenie trzustki leczone na OJOM-ie, cała reszta leczona na oddziale chorób wewnętrznych. Takie są wytyczne. Wierzcie mi. Jak to wygląda? No jak już mamy tomograf, to już wszystko widzimy. Proszę bardzo, co się temu człowiekowi stało. To jest pęcherzyk żółciowy, ale pamiętajmy, to nie jest pęcherzyk żółciowy taki, jak my mówimy z objawem Courvoisiera, czyli bezbolesny. Tego człowieka na pewno to bolało, bo ten człowiek, ten pęcherzyk mu się powiększał na innej zasadzie niż w typowych guzach pola trzustkowo-dwunastniczego. A proszę zobaczyć, co się z tą trzustką stało. To jest trzustka z torbielami, to jest trzustka ze zwapnieniami, to jest trzustka, której powiększając się w stanie zapalnym rozrosła i z ekspansją zatkała nam odpływ z przewodów żółciowych, przez co mamy żółtaczkę mechaniczną. 37 lat, proszę bardzo. Następnie, to też alkohol, to papierosy, to RZS w wywiadzie, to choroba wrzodowa. Co się z tym dzieje? No też chory trafił do nas, bo został przywieziony przez zespół ratownictwa medycznego jako ból brzucha i żółtaczka. A to nie był pierwszy incydent tego chorego. Jak to wszystko wygląda? To Państwo wiecie. 43 lata, duży brzuch, niesłyszalna perystaltka, podejrzenie niedrożności przewodu pokarmowego. Oczywiście z chorą było trudno się dogadać. Wypisana na własne żądanie z oddziału chorób wewnętrznych, ten chory, gdzie był leczony. Zdekompensowana marskość, w dniu dzisiejszym pogorszenie stanu, czyli w dniu, kiedy ten zespół ratownictwa przejmował tego pacjenta. Padaczka, przewlekłe zapalenie trzustki w wywiadzie. Jak to wszystko wygląda? A no tak to wygląda. Ta wątroba na całe szczęście jest jeszcze duża. Czyli ta marskość jest jeszcze do uratowania, albo inaczej, do spowolnienia tej marskości, bo przypomnę, że marskość jest chorobą nieodwracalną. To jest choroba postępująca, prowadząca bezpośrednio do śmierci. To jest tylko czas i nasza działalność, jak będziemy tą wątrobę swoją własną traktować. No tu widzimy, że ta wątroba jest jeszcze olbrzymia, ale już z płynem, jak widzimy w jamach opłucnowych płyn, w jamie otrzewnowej, tak to wygląda. No i kobieta 74-letnia, całkiem znowu inny przypadek. Też żółtaczka, świąt skóry. Pamiętajmy, to akurat chora, która została zoperowana przeze mnie 4 dni temu. To była chora, która narastało zarzucenie powłok świąt skóry, które jest typowym objawem żółtaczki mechanicznej, pamiętajmy. Zarzucenie powłok. Skaza objaw Courvoisiera, czyli ten charakterystyczny powiększający się pęcherzyk bez objawów bólowych. Chora wymagała odbarczenia drogi żółciowej, wymagała tomografii komputerowej. I co w tej tomografii komputerowej wyszło? Ano, oprócz dużej torbieli w wątrobie jest olbrzymi guz, tam go najlepiej widać, najprawdopodobniej nowotworowy. Tego żeśmy też nie wiedzieli. Tego 4 dni temu też nie wiedziałem, bo wszystkie EUS-y, wszystkie inne badania były nietrafione. Natomiast po otwarciu było widać, że to jest niestety ordynarny nowotwór zamykający ujście przewodu żółciowego, a że leżał w okolicy wyrostka haczykowatego, niestety naciekał mi na tętnicę kreskową i żyłę kreskową. Ale dało się to zrekonstruować, dało się to zrobić. Ta pani się ma dobrze, dzisiaj jest w 5. dobie po zabiegu.
całkiem inna chora niż o tamtych, o których mówiłem. I znowu posługuje się pan profesorem Szczeklikiem. Proszę zobaczyć, żółtaczka mechaniczna. Co się dzieje? To jest guz pola czustkowo-dwunastniczego, rzadko stwardnienie czy stwardniające zapalenie dróg żółciowych z objawami, wszystkie objawy zaporowych żółtaczek. Pamiętajmy, panel wątrobowy, czyli zaporowe enzymy GGTP i fosfataza zasadowa wysoka. To wszystko wymaga diagnostyki. Tego nie wolno tknąć bez dokładnej diagnostyki. Nie wolno tego wrzucić chirurgom, niech się martwią, bo od tego jest gastroenterologia, od tego jest interna, tak jak dla kardiochirurgów jest kardiologia, a neurochirurgów neurologia. Natomiast nie mamy oddziałów internistycznych, albo jest ich bardzo mało. Nie mamy w ogóle internistów z prawdziwego zdarzenia, bo albo mamy już wspaniałych kardiologów, albo mamy wspaniałych diabetologów, albo mamy część jeszcze pokrewnych, tak samo jak chirurgów ogólnych długo nie będziemy mieli, bo jeden będzie od 5. palca lewej nogi, a drugi będzie od 2. palca prawej nogi. W takim to kierunku idzie. Stąd posługuje się profesorem Szczeklikiem, który mówi, gdzie tych chorych należy leczyć, albo co na razie trzeba zrobić. Tylko ostre bakteryjne zapalenie dróg żółciowych. Pamiętajmy, to jest to, co się uczymy i mówimy, że ma triadę Charcota. Ta triada Charcota jest, wszyscy ją znamy, ale jeżeli dochodzi już do encefalopatii wątrobowej i do pentady Raynoldsa, to praktycznie ten chory ma szansę, żeby przeżyć już tylko 50%. Pamiętajmy, ciężkie schorzenia i wtedy wszystkie nieinwazyjne badania mają priorytet. Czyli wszystkie drenaże przez dwunastnicze, wszystkie drenaże przez skórne mają szansę uratować tych chorych, ponieważ zabieg to ostateczność, wtedy kiedy te 2 albo 3 elementy nie wchodzą w grę. Znowu ból brzucha, proszę zobaczyć, co się dzieje. USG jamy brzusznej pęcherzyk żółciowej prawidłowej wielkości, cienkościenny z obecnością dużej złogów i duży guz wątroby. A w wywiadzie na skierowaniu ból brzucha, w wywiadzie ból prawego podżebrza, astma oskrzelowa, cukrzyca, brak lewej nerki, niedorozwój lewej nerki. Widzimy coś takiego, bardzo często widzimy takie sytuacje. Jednego nie było charakterystycznego objawu w tej jednostce chorowej, której na pewno może nawet nie zapytaliśmy, jak czasami bierzemy tych chorych, a mianowicie trwająca długi czas podwyższona ciepłota ciała, podstawowy objaw w guzach pierwotnych wątrowych, bo to nic innego jak guz pierwotny wątrowy. Proszę zobaczyć, guz pierwotny wątrowych mówi się, że to nie będzie kamicy, będzie tylko guz pierwotny. To nie, to jest błąd w rozumowaniu. Tu widzimy piękny pęcherzyk żółciowy z kamieniami. Mało czasu mam? Bardzo źle, bo naprawdę są tu jeszcze, jest parę rzeczy, jeżeli mogę komuś zabrać 10 minut, to będzie dobrze. Chciałbym jedną rzecz powiedzieć. To jest bardzo charakterystyczny znowu pacjent, o co może nie wszyscy pytamy. Chory, który naprawdę wszystko było dobrze, znaczy wydawało nam się, że wszystko jest dobrze, ale chory samowolnie odstawił sobie wszystkie leki, które brał, w tym leki przeciwzakrzepowe. Co się stało? Hospitalizacja w oddziału chirurgii ogólnej, początkowo chory leczony zachowawczo, wykonano tomografię komputerową, gdzie stwierdzono zakrzepicę tętnicy kreskowej. Straszne spowikłanie, które w chwili obecnej wymaga konsultacji naczyniowej, przypominam. To wszystko musi się dziać blisko w jednym ośrodku, ponieważ wszystkie odnogi idące od tętnicy kreskowej były zamknięte. Chorego w konsekwencji trzeba było operować. Całe szczęście, że był na tej chirurgii. Jelito cienkie całe, martwicze i prawa połowa okrężnicy także. To przyspieszymy trochę, bo tu widzimy tylko tą chorą, która miała 28 lat, była trochę zaburzeniami z upośledzeniem umysłowym, otyła, nie widziała, kiedy była ostatnia miesiączka. Te falowe bóle brzucha i niedrożność jelit to nic innego jak rozpoczynająca się akcja porodowa. Chora szybko karetką przejechała do oddziału ginekologicznego. Następny ból brzucha, proszę zobaczyć, opasujące bóle brzucha i w cudzysłowiu jest to opisane, jak chora była badana przez koszulę. No tak, to jest efekt tego badania chorej przez koszulę, bo to było nic innego, tylko półpasiec. Ten półpasiec, oczywiście choroba zakaźna, ale leczona. I może już zostawmy to, ale chciałem się jeszcze zająć jedną bardzo ważną rzeczą, a mianowicie wszystkie krwawienia do górnego odcinka przewodu pokarmowego albo w ogóle do przewodu pokarmowego. Mam tu paręnaście takich
przygotowanych rzeczy, bardzo mądrych, bo to wszystko jest z codziennego życia, z 2 ośrodków w ostatnich 2 latach. Jeden, który posiada oddział chorób wewnętrznych, a drugi, który tego oddziału chorób wewnętrznych nie posiada. I chcę Państwu powiedzieć, może przejdę już tylko do wytycznych, które są, bo to są wszystko wymioty albo krwią, bóle brzucha i wymioty, gdzie ten chory powinien być leczony. To żeby Państwa nie zanudzić, przekażę to wszystko krwawienie, które powinno być leczone endoskopowo za pomocą klipsów, a kiedy to powinno być robione, proszę zobaczyć. To są wytyczne, którymi się znowu posługuję. Podstawową metodą diagnostyczną leczniczą jest ezofagogastroduodeneskopia z próbą zatamowania krwawienia, którą należy wykonać od 12 do 24 godzin od wystąpienia objawów, nie od chwili przywiezienia przez zespół ratownictwa medycznego, chcę powiedzieć. Inne jest postępowanie także z krwawiącymi żylakami przełyku. Nie ma już zabiegów, na których ja wyrosłem, które się robiło de facto na ostro i ci chorzy umierali, czyli była transekcja, były zabiegi naczyniowe na ostro, które się robiło. W chwili obecnej w żylakach przełyku zakładamy sondę Sextakena albo zakładamy protezę wewnątrzprzewykową i ta proteza wewnątrzprzełykowa ma nam to krwawienie zniwelować. Wiem, że się czas kończy, ale podsumowanie tych wszystkich, w tych naszych rozumowaniach, jak to wszystko powinno wyglądać. Z tego materiału, który Państwu przedstawiłem, większość chorych przywożonych do izby przyjęć szpitala przez zespoły ratownictwa jest skierowanych do oddziału chirurgii ogólnej z rozpoznaniem ból brzucha. Tak to jest, tego się nie da oszukać. Ból brzucha nie jest chorobą chirurgiczną, pamiętajmy, ale jest odpowiedzią na wiele różnych innych czynników. Chorzy z bólem brzucha, zwłaszcza ci starsi, czy chorzy nowotworowi, ci, którzy wymagają wielu badań, wymagających wielu konsultacji, wielu dodatkowych badań, powinni być, przede wszystkim ci jeszcze obciążeni, powinni być leczeni w ośrodkach, w których te badania i te konsultacje można przeprowadzić. Natomiast końcowym wnioskiem w tych podsumowaniach jest to, że zdecydowana większość chorych kierowanych przez zespoły ratownictwa medycznego do oddziału chirurgii ogólnej nie wymaga pilnego leczenia chirurgicznego. Tak jak powiedziałem, to jest 1,5%. Ci chorzy tam jadą, żeby się położyć, albo jadą, żeby komuś zrobić przyjemność, albo jadą, żeby kogoś odciążyć. A co można poprawić? To są takie moje przemyślenia. Może się Państwo z tym nie zgodzą, ale proszę sobie zobaczyć. Zauważyłem jedną rzecz, albo koledzy, którzy mi podpowiadali, którzy też ze mną pracowali, powiedzieli mi jedną rzecz, że praktycznie o wiele prościej podejmować później decyzje tym ratownikom medycznym, czyli tym zespołom ratownictwa medycznego, które oprócz tego, że pracują w ambulansach, pracują w szpitalnej izbie przyjęć. Czyli tam, gdzie widzą, że ten człowiek, który jest ciężko chirurgicznie, wcale tym chirurgicznym pacjentem nie jest. To jest jeden z pierwszych wniosków. Wyposażenie karetek w ultrasonografię. Nie wiem, jak to teraz jest z tymi karetkami, jak z tymi ambulansami, czy wszystkie je mają. To jest tak 50-50, ale to wszystko, co Wam Państwu pokazałem, to wystarczy tę głowicę położyć i można widzieć nerkę, która jest rozdęta. Przyłożymy głowicę, widzimy guz, widzimy pęcherz pełny i to jest może tędy droga, żeby wyposażyć te wszystkie ambulanse. Trzecie, weryfikacja szpitali w systemie ratownictwa. W systemie ratownictwo ratunkowe powinny pełnić dyżury, albo inaczej, powinny funkcjonować tylko szpitale wieloprofilowe z pełnym zawleczem diagnostyczno-leczniczym, ponieważ przywożenie chorego do szpitala, w którym nie ma tego pełnego, nie ma konsultantów, których chcemy mieć, nie ma pełnej diagnostyki, to nic innego jak opóźnianie właściwego leczenia i zagrożenia, co może skutkować zagrożeniem życia lub zagrożeniem jego zdrowia. No, o tej 4. punkcie nie będę już Państwu mówił, bo to na społeczeństwo nie mamy wpływu. Mniej więcej na początku powiedziałem, jak to się wszystko odbywa, ale edukacja społeczeństwa jest podstawowym tym elementem. Nie ma co straszyć, bo nikogo żeśmy jeszcze nie ukarali. Tu 5 zł, tam 10 zł, że wezwał jakiś zespół, to do niczego nie prowadzi. Natomiast edukacja tego społeczeństwa jest taka, jaka jest i naprawdę wszyscy o tym wiemy. Ja życzyłbym tylko każdemu, żeby miał takie bóle brzucha, które te bóle brzucha to jest najlepszy ból, jaki sobie można wyobrazić, czyli ból brzucha ze śmiechu. I wtedy nie będziemy mieli tych problemów, które chciałem skrótowo Państwu przedstawić. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo panie profesorze za niezwykle ciekawą prezentację. Jej wartość z pewnością podniosło to, że informacje były oparte o konkretne przypadki. Myślę, że zgodzicie się ze mną przynajmniej ci z nas, którzy pracują w zespołach ratownictwa medycznego, że tego typu wykłady, tego typu informacje są dla nas bardzo przydatne, dlatego że na co dzień musimy się właśnie borykać z problemami diagnostycznymi, także przy okazji wyjazdu do ból i brzucha. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy panu profesorowi. Teraz bardzo serdecznie zapraszam pana doktora Marcina Osucha, kierownika oddziału kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku, do wygłoszenia wystąpienia ostre stany kardiologiczne od teorii do praktyki. Przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować za zaproszenie na to wasze ważne wydarzenie. Bardzo dziękuję, że pozwoliliście mi podzielić się swoją wiedzą, swoim spostrzeżeniem na temat ostrych stanów kardiologicznych. Postaram się przekazać to, co ja myślę o ostrych stanach kardiologicznych. Postaram się przekazać państwu, jak ja interpretuję wytyczne i skonfrontować to z tym, jak postępujemy na co dzień. Jak często spotykamy się w izbach przyjęć, w szpitalnych oddziałach ratunkowych z osobami potencjalnie ze schorzeniami kardiologicznymi. Europejskie rejestry wykazują, że około 20% pacjentów, których spotykamy w szpitalnym oddziale ratunkowym, czyli co piąty, którym państwo się również zajmujecie, jest to pacjent potencjalnie w zakresie zainteresowania kardiologa. Jeżeli nawet nie zostanie przyjęty w trybie nagłym, natychmiastowym do oddziału kardiologii, to wymaga on poszerzenia diagnostyki, podjęcia jakichś decyzji terapeutycznych, leczniczych. Trzeba coś z nim zrobić. W momencie, kiedy stworzyliśmy na nowo oddział kardiologii w Rybniku, oddział kardiologii zbudowany na młodych osobach, którym ciągle jeszcze chce się uczyć, chce się rozbudowywać ten oddział, robić coś dobrego, również dzięki panu dyrektorowi, tu skorzystam z tej okazji, stworzyliśmy bazę Fishpond. Przez 20 miesięcy analizowaliśmy przyjęcia do działu kardiologii. Te przyjęcia, które były przyjęciami ostrymi, nagłymi, w ponad 50% przypadków były to ostre, zdekompensowane niewydolności serca. Ostrych zespołów wieńcowych, zawałów mięśnia sercowego było około 35-36%. I paradoksalnie w skali Europy bardzo dużo zatrowości płucnej. Ponad 5% osób trafiających na ostro do oddziału kardiologii w Rybniku to są osoby z zatrowością płucną. Zaczynam się zastanawiać, dlaczego. Być może odpowiedź leży w dużym oddziale onkologicznym i jakby badaniach przesiewowych w kierunku zatrowości płucnej u tych chorych onkologicznych. Być może to z tego wynika to, że obłożenie naszego oddziału takimi chorymi jest większe. Zajmijmy się tym, co najczęściej występuje w naszym oddziale. Ostra niewydolność serca. Co mówi Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne? Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne mówi, że to są z reguły osoby powyżej 70 roku życia. Że śmiertelność zarówno ta wewnątrzszpitalna jest wysoka, nawet do 10%. Że śmiertelność w okresie 12-miesięcznej obserwacji może sięgać 30%. Sami wiecie, sami poznajecie chorych, którzy trafiają po raz kolejny i po raz kolejny z tą samą jednostką chorobową, czyli kolejną dekompensacją niewydolności serca. Jak postępować? Co mówią europejskie standardy? No nie mówią nic nowego. Zebrać wywiad, zbadać podmiotowo, zbadać przedmiotowo. Wykonać EKG powinno to być standardem postępowania niezależnie od podejrzenia ostrego zespołu wieńcowego. Sprawdzić pulsoksymetrię. I rzecz, o której pewnie państwo dzisiaj, jutro będziecie mówili bardzo często, wykonać badania echokardiograficzne serca. Tutaj, jeżeli wystarczy czasu, będę chciał się na sam koniec tego wykładu jeszcze do tego odnieść. Jedna rzecz, o której muszę wspomnieć, o peptydach natriuretycznych, to już jest raczej domena SOR-u, tak samo jak troponinach. Jest to błogosławieństwo i przekleństwo współczesnej medycyny. Wiemy, że peptydy natriuretyczne wzrastają w ostrej niewydolności serca, wiemy, że troponina wzrasta w ostrych zespołach wieńcowych, natomiast miejmy świadomość, że jest mnóstwo stanów kardiologicznych i jeszcze więcej pozakardiologicznych, które generują wzrost tych enzymów. Interpretowanie ich w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z sepsą, kiedy mamy do czynienia z pacjentem pourazowym, no jest dla nas po prostu stratą czasu i niepotrzebnym angażowaniem środków i sił.
Jakie powinniśmy wdrożyć postępowanie z chorym z ostrą niewydolnością serca? Otóż jeżeli pacjent jest we wstrząsie, w ciężkim stanie ogólnym, z zaburzeniami oddechowymi, wy wiecie najlepiej, co trzeba w takiej sytuacji robić, potraficie sobie z tym radzić doskonale. Co robić, jeżeli pacjent jest stabilny? Wykorzystujemy algorytm CHEMPIT. Staramy się znaleźć przyczynę odwracalną, potencjalną przyczynę, którą możemy, lecząc tą przyczynę, możemy zmniejszyć dolegliwości związane z ostrą niewydolnością serca. Jest to oczywiście choroba wieńcowa, jest to przełom nadciśnieniowy, są to arytmie, jest to zatorowość płucna, powikłania mechaniczne, czyli zerwania nici ścięgnistych, perforacje zastawkowe, pogorszenia funkcji zastawek serca w ogóle. Są to stany zakaźne, a także tamponada serca. I w tym przypadku część tych rozpoznań w badaniu echokardiograficznym moglibyście dosłownie w ciągu minuty zweryfikować. Co dalej? Co mówią europejskie standardy na temat częstości występowania różnych stanów w obrębie ostrej niewydolności serca? Zacznijmy od najczęstszego. Ostra dekompensacja niewydolności serca, czyli tak zwana prosta niewydolność lewokomorowa. Ona narasta z reguły dniami, tygodniami. Do momentu przekroczenia bardzo cienkiej granicy, kiedy pacjent nie potrafi się poruszać poza obrębem łóżka, kiedy nie potrafi przyjąć pozycji półsiedzącej, jest mu po prostu duszno. Co robicie? Ten slajd jest pierwszym slajdem, który mówi o diuretykach pętlowych. Zobaczcie, pierwsza klasa zaleceń. Diuretyki pętlowe, furosemid, torasemid. Podstawowy lek leczenia niewydolności serca. Nie bójcie się tego leku, nie bójcie się dużych dawek tego leku. W pierwszych 20-30 minutach postępowania z takim pacjentem podawajcie duże ilości tego leku w polusach powtarzalnych. Nie bójcie się, że obniży ciśnienie, nie bójcie się, że spowoduje hipoperfuzję. Hipoperfuzję powoduje co innego i zaraz o tym. W przypadku nieskuteczności leczenia czy w przypadku hipoperfuzji dalej stosujemy diuretyki pętlowe, pierwsza klasa zaleceń oraz leki inotropowe oraz naczyniowo-skurczowe. Tutaj mówię o noradrenalinie. To będzie kolejna rzecz, o której będę chciał wspomnieć na samym końcu tego wykładu. Wiem, że nie macie noradrenaliny w karetkach, natomiast będę tutaj nalegał, żeby zadbać o to, żeby część leków, zwłaszcza noradrenaliny, znalazła się również w waszym dossier. Dlaczego? Myślę, że wytłumaczę to za chwileczkę. Drugi stan, jeżeli chodzi o ostrą niewydolność serca, ostry obrzęk płuc. Stan narastający gwałtownie, stan dramatyczny, stan, gdzie pacjent ma olbrzymie poczucie zagrożenia życia. Co robicie? Szukacie przyczyny odwracalnej, oczywiście to jest jakby podstawa. Natomiast co stosujecie? Stosujecie diuretyki pętlowe. W sytuacji, kiedy ciśnienie skurczowe przewyższa 110 mm subartenci, idealny pacjent. Możecie podawać olbrzymie dawki leków, możecie stosować leki naczyniowo-rozkurczowe, czy to w wziewach dożylnych nitrogliceryny, czy dożylnie, w wziewach podjęzykowych, czy dożylnie nitroglicerynę. Idealny pacjent do leczenia. W sytuacji, kiedy pacjent nie trzyma ciśnienia, kiedy ciśnienie jest niższe, dalej nie boimy się diuretyków pętlowych. W sytuacji hipoperfuzji leki znowuż naczyniowo-skurczowe i wazokonstrykcyjne. Znowuż wraca noradrenalina. Trzecia postać ostrej niewydolności serca, niewydolność prawokomorowa. Co do izolowanej mam tutaj olbrzymie wątpliwości. Tak naprawdę nigdy nie widziałem izolowanej niewydolności prawokomorowej. Bierze się to stąd, że prawa komora jest komorą objętościową. Ona nie generuje ciśnień. Jeżeli nie generuje ciśnień, z reguły jest to zatorowość płucna, jest to nadciśnienie płucne, jest to zawał prawej komory. Jeżeli nie generuje ciśnień prawa komora, rzut serca generowany przez lewą komorę ze względu na to, że ta krew nie powraca do krążenia systemowego, jest coraz mniejszy. Organizm próbuje to skompensować tachykardią, aż do momentu, kiedy zapotrzebowanie tlenowe serca spowodowane tachykardią zostaje przekroczone i zysk energetyczny dla całego organizmu jest ujemny. Wtedy dochodzi do gwałtownego pogorszenia i tak naprawdę niewydolności obukomorowej. Co robicie? Jeżeli pacjent jest przewodniony, stosujecie znowuż leki pętlowe. Jeżeli jest niedowodniony, opowiem o tym przy okazji zatorowości płucnej. Co jeżeli się pacjent pogarsza, dochodzi do hipoperfuzji, stosujecie leki naczyniowo-skurczowe. I ostatnia rzecz, wstrząs kardiogenny. Tutaj bez rozwiązania przyczyny podstawowej wstrząsu kardiogennego nie możemy go leczyć. Możemy tylko ustabilizować częściowo stan pacjenta po to, żeby dowieść go do ośrodka dedykowanego. Leki naczyniowo-skurczowe, leki inotropowe. Jest to powtórzenie jakby tych wytycznych. We wszystkich wytycznych kardiologicznych jakby suplementację tlenu stosujemy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy saturacja spada poniżej 90%. Diuretyki pętlowe, klasa pierwsza zaleceń w niewydolności serca. Stosujemy je zawsze w przypadku przewodnienia. Leki naczyniowe rozszerzające w określonych wskazaniach, leki inotropowe i tutaj mówię o noradrenalinie. Dlaczego? Udowodniono, że noradrenalina zwiększa przeżywalność przedszpitalną oraz wewnątrzszpitalną, a także poprawia rokowanie długoterminowe. Wykazano, że stosowanie noradrenaliny jest lepsze
w porównaniu z adrenaliną i doputaminą. Rozumiem, że podawanie noradrenaliny zwiąże się z pewnymi powikłaniami, ale wolę, żebyście ryzykowali te powikłania i dowieźli mi pacjenta żywego, niż przywieźli pacjenta na masażu, gdzie będziecie podawali adrenalinę w polusach i tak obwodowo, natomiast pogarszacie w ten sposób rokowanie chorego. Ostre zespoły wieńcowe. Coś, co muszę Państwu pokazać, bo w zasadzie wyszły nowe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dosłownie miesiąc temu, które nie rewolucjonizują jakby postępowania w ostrych zespołach wieńcowych, natomiast powodują pewną ewolucję tych rozpoznań. Częstość, zapadalność to jest około 300 pacjentów na 100 000 mieszkańców w ciągu roku. Nie wyważamy drzwi. Rozpoznaje się zawał serca z uniesieniem odcinka ST, zawał serca bez uniesienia odcinka ST i rzecz, o której pragnę tutaj wspomnieć, bo zarówno my kardiolodzy o tym zapominamy, ale wy Państwo również. Niestabilna choroba wieńcowa jest ostrym zespołem wieńcowym. Przyjęto algorytm psorowy, troponiny 0,1, 0,2 godziny, czasem powtórzenie po 3 godzinach tej troponiny. Troponiny są ujemne, pacjenta wypisujemy do domu, bo on nie ma ostrego zespołu wieńcowego. Otóż ma, tylko że nie wymaga diagnostyki interwencyjnej w trybie nagłym, pilnym bądź 24 godziny. To jest cały czas pacjent podwyższonego ryzyka zgonu z powodów sercowo-naczyniowych i to jest pacjent, któremu musimy zaproponować jakieś leczenie. Może to być leczenie i diagnostyka nieinwazyjna, ale powinna być ona zapewniona w trybie pilnym. O czym mówią europejskie wytyczne? Otóż algorytm ACS. Oceniacie EKG i zaraz o tym jeszcze też. Oceniacie stan kliniczny pacjenta oraz stan hemodynamiczny pacjenta. W zależności od tego, jakie cechy on prezentuje, kierujecie do odpowiedniej ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej. EKG powinniście wykonać je w pierwszych 10 minutach od momentu kontaktu z pacjentem. Jest to obowiązek wykonania tego badania i jakby ono weryfikuje wasze dalsze postępowanie. Uniesienie odcinka ST, sprawa jasna, wierzycie go do katlabu. Jeżeli nie ma odcinka ST uniesionego, kierujecie do dalszej diagnostyki. Coś przeskoczyło. W momencie rozpoznania ostrego zespołu wieńcowego w klasie pierwszej zaleceń jesteście zobowiązani monitorować elektrokardiograficznie tego pacjenta oraz zapewnić mu możliwość defibrylacji. Jesteście zobowiązani wykonać powtórne EKG w sytuacji zmiany parametrów klinicznych tego pacjenta bądź pojawienia się nowych objawów. Jesteście zobowiązani, i to jest zaniedbywane powszechnie, wykonać odprowadzenia ze ściany tylnej oraz odprowadzenia prawokomorowe. Jakby zapominamy o tym. Są sytuacje, kiedy EKG jest niekonkludywne, kiedy mamy do czynienia z zawałem prawej komory, kiedy mamy do czynienia, z zawałem prawej komory. Wtedy te odprowadzenia musimy, czy EKG z tych odprowadzeń musimy powtórzyć. Co do EKG. I tutaj jest ważna rzecz i coś, co skomplikuje nam wszystkim troszeczkę życie. Dziękuję. Co skomplikuje nam troszeczkę życie. Jakby standardy rozpoznania uniesienia odcinka ST się nie zmieniają. Pamiętajcie o mężczyznach w wieku poniżej 40 roku życia, pamiętajcie o odprowadzeniu V2, V3, że tu jest troszeczkę inaczej. Ale jakby te wszystkie rzeczy już były wcześniej. Co się zmieniło i na co musimy zwrócić uwagę? W nowych wytycznych każdy blok lewej odnogi Bęczka-Hisa, każdy blok prawej odnogi Bęczka-Hisa, bądź każda stymulacja komory w przypadku obecności objawów sugerujących niedokrwienie powinna być traktowana jak STEMI. Do tej pory mieliśmy pewne kryteria elektrokardiograficzne, które pozwoliły to weryfikować, natomiast w tej chwili mówi się bardzo wyraźnie, tych pacjentów traktujemy jak STEMI. Nawet stwierdzany w przeszłości blok prawej czy lewej odnogi Bęczka-Hisa nie usprawiedliwia nas od postępowania zgodnego z zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST. Kryteria czasowe, one się nie zmieniają. Zawsze jest to zagmatwane. Nie wiem, z jakich części Polski Państwo pochodzą. Na Śląsku jest około 20 szpitali, które są w stanie zapewnić 24-godzinny dyżur hemodynamiczny. Także dotarcie pacjenta z zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST w ciągu 60 minut otwarcie tej tętnicy nie stanowi problemu. Nieco inaczej jest pewnie w Polsce. Rejestr polski PLACS pokazuje, że czas transportu pacjenta ze STEMI w niektórych regionach Polski i średni czas takiego transportu jest około 220 minut. Będzie to miało również przełożenie na następne slajdy. Tutaj pamiętajmy, że beta-blokery podawane dożylnie w przypadku rozpoznania zawału mięśnia sercowego z uniesieniem ST, w przypadku braku objawów niewydolności serca, ciśnienia skurczowego powyżej 120 mm subartenci są w wysokiej klasie 2A, powinniśmy te leki podawać dożylnie. Metoprolol podawany dożylnie. I rzecz, która się zmieniła, rzecz, o której musimy powiedzieć, mianowicie Brylik Efient, blokery receptorów P2Y12. Do tej pory dzwoniliście do nas z transmisją EKG, my mówiliśmy podać heparynę niefrakcjonowaną i to się nie zmienia. Podajemy w zawale serca z uniesieniem odcinka ST, bez uniesienia odcinka ST.
Mówiliśmy wysycić kwasem acetylosalicylowym i to robiliście. I często mówiliśmy w zawale serca z uniesieniem odcinka ST, proszę wysycić pacjenta blokerem P2Y12. W tej chwili, to była pierwsza klasa zaleceń, w tej chwili jest to klasa 2B, czyli można rozważyć zastosowanie tego leku. Skąd to się bierze? Otóż ta wytyczna została oparta na badaniu z 2016 roku, gdzie czas transportu pacjenta wynosił średnio 31 minut. Stwierdzono, że nie ma znaczenia, czy on zostanie podany w karetce, czy znajdziesz w izbie przyjęć. W Polsce, jak powiedziałem, ten czas jest dużo dłuższy, średni 220 minut, wobec tego jednak sugeruję, żeby się zastanowić i po rozpoznaniu STEMI podawać standardowo któryś z tych leków. Pamiętajmy, że nie tylko STEMI jest stanem zagrożenia życia i nie tylko STEMI trzeba traktować bardzo pilnie i bardzo poważnie. Zawał serca bez uniesienia ST, określony jako zawał bardzo wysokiego ryzyka, powinien być traktowany i czasowo, i terapeutycznie dokładnie tak jak STEMI. Jakie są kryteria rozpoznania tego zawału? No przeczytajcie sobie, nie będę przedłużał tego. Pozostali pacjenci z zawałem mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST mogą być leczeni i diagnozowani troszeczkę w innym trybie. Im musimy zapewnić diagnostykę i leczenie w przeciągu 24 godzin. Czy ja to robię? Nie. Każdy zawał mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST staram się położyć na stole tak szybko, jak to możliwe. I teraz trochę usprawiedliwienia ze strony kardiologów. Dlaczego czasem prosimy Was, żebyście przewieźli pacjenta do izby przyjęć, mimo że widzimy uniesienie odcinka ST? Zauważcie, ten pierwszy wykres to jest EKG tego samego pacjenta w różnej fazie przebiegu zawału mięśnia sercowego. Jeżeli widzimy patologiczne załamki kół, przetrwałe uniesienie odcinka ST, być może to pacjent, który ma po prostu utrwalone takie zmiany, nie jest to świeża faza zawału mięśnia sercowego. Zobaczcie drugie EKG, są uniesienia odcinka ST, ale są to uniesienia odcinka ST, które przebiegały w zapaleniu mięśnia sercowego. Również możecie zaobserwować uniesienia w zapaleniu osierdzia. To są jakby stany, które mogą maskować czy udawać zawał mięśnia sercowego. I ostatnie EKG, konia z rzędem temu, który by nie rozpoznał uniesienia, wczesnej fazy uniesienia ST w tych odprowadzeniach. Okazuje się, że to są zaburzenia wodno-elektrolitowe i ciężka kwasica. Już kończąc, już przyspieszam. Zatorowość płucna. Jak powiedziałem, duża populacja pacjentów, duża częstość zgonów, duże niedoszacowanie zgonów spowodowanych zatorowością płucną w skali globalnej. Co możecie zrobić, pomagając przeżyć tym pacjentom? Co możecie zrobić na etapie przedszpitalnym? Przede wszystkim pytajcie o czynniki ryzyka. Pamiętajcie, że są bardzo wysokie czynniki ryzyka zatorowości płucnej. Zwracajcie uwagę na chorych po zabiegach ortopedycznych, po dużych urazach, po traumie wielonarządowej. Pamiętajcie o nowotworach, zwłaszcza mózgu, jelita, hematologicznych. Pamiętajcie o terapii hormonalnej, pamiętajcie o terapii antykoncepcyjnej. Jakby to wszystko powoduje, że ci chorzy są bardziej narażeni na wystąpienie zatorowości płucnej. Stosujcie skalę genewską. W zasadzie te wszystkie dane, które znajdują się tutaj w tej skali genewskiej, zbieracie i dostarczacie nam na karcie informacyjnej te dane. Ta skala genewska potrafi stwierdzić, że zatorowość płucna jest wysoce prawdopodobna. Potrafi na tej podstawie rozpoznać zatorowość płucną. Czy ma to znaczenie? W niektórych stanach w postępowaniu przedszpitalnym jak najbardziej. Zaraz o tym. Czy są zmiany elektrokardiograficzne charakterystyczne dla zatorowości płucnej? Nie. Mówi się o tachykardii, występuje ona w 40% przypadków. Mówi się o S1Q3, T3, występuje w 20% przypadków. Mówi się o tym osławionym bloku prawej odnogi pęczka Hisa. No, części pacjentów występuje. Szacuje się, że wystąpienie jednych zmian elektrokardiograficznych, mianowicie ujemnych załamków T nadściany przedniej, V1, V4 oraz ujemnych załamków T, których tutaj nie widzimy, w dwójce, trójce i AVF, z 99% prawdopodobieństwem potrafi potwierdzić zatorowość płucną. Może sugerować niedokrwienie? Może sugerować niedokrwienie. A to jest przeźrocze, które jakby pokazuje, dlaczego tak bardzo napieram na tą skalę genewską. Otóż w sytuacji zagrożenia życia, w każdej sytuacji wstrząsu bądź ciężkiego stanu pacjenta, które są tutaj wymienione, postępowanie przedszpitalne, rozpoznanie zatorowości płucnej nawet na podstawie skali genewskiej i podanie 5000 czy 7000 heparyny może ratować życie tego chorego. Jesteście zobowiązani, zaraz pokażę to, jesteście zobowiązani to wykonać. Co się dzieje w każdym innym stanie? Do czego macie prawo? Macie prawo podać płyny. Przy czym nie przesadzajcie z tymi płynami. Te płyny to jest maksymalnie pół litra płynu dla prawokomorowej, objętościowej niewydolności serca w przeciągu 15-30 minut. Już kończę. Jest to znowuż leki inotropowo-dodatnie. Znowuż pojawia nam się ta noradrenalina, o której tak często mówiłem.
I to jest przekopiowanie tych standardów. Pierwsze właśnie mówi o tym, że jeżeli rozpoznajecie zatorowość płucną, jest to stan zagrożenia życia, macie niezwłocznie podać heparynę niefrakcjonowaną, pierwsza klasa zaleceń. Co więcej, pobranie dedimerów u pacjentów, z których w skali genewskiej stwierdzacie wysokie ryzyko wystąpienia zatorowości płucnej, mija się z celem. Ono jest niediagnostyczne, nie można na nim polegać. Już naprawdę krótko o komorowych zaburzeniach rytmu serca. Rejestr francuski pokazał, że ci pacjenci, którzy przeżywają zatrzymanie akcji serca, w 70% przypadków zatrzymali się z powodów kardiologicznych. Spośród tej grupy w 75% zatrzymali się z powodu ostrego zespołu wieńcowego i tylko w 2,5% zatrzymali się z powodu pierwotnych elektrycznych zaburzeń rytmu serca. W wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego sprzed miesiąca pojawiło się wreszcie uporządkowanie tego stanu. Być może skończą się pewne przepychanki na SAR-ach. Mianowicie osoba po zatrzymaniu krążenia ze skuteczną resuscytacją, która nie ma uniesienia odcinka ST, która jest stabilna hemodynamicznie, nie ma trafić na stół hemodynamiczny. Taką osobę hospitalizujemy na OJOM-ie. Po 72 godzinach oceniamy jego stan neurologiczny, jego status neurologiczny razem z rokowaniem i wykluczamy przez ten czas wszystkie wtórne przyczyny zatrzymania krążenia. Co z pacjentami z monomorficznym częstoskurczem komorowym? Widzieliście pewnie często takich pacjentów, którzy przez długi okres czasu są stabilni, ale widzieliście też takich, którzy po kilkudziesięciu sekundach się destabilizują. Oczywiście defibrylacja, metoda leczenia najlepsza i polecana, ale z przytomnego pacjenta nie będziecie defibrylować. Co podać? Podać kordaron. Podać kordaron, fakt, że klasa zaleceń jest to 2B, czyli można rozważyć, ale w tej sytuacji podać kordaron. Czy jest gotowa odpowiedź na rozpoznanie VT? Otóż nie, bo to VT generuje się z różnych ośrodków. Czy mamy czas w szpitalnym oddziale ratunkowym, w pracowni hemodynamicznej, czy w zespole wyjazdowym pogotowia ratunkowego interpretować każdy załamek QRS-u i interpretować, czy to jest na pewno AB częstoskurcz komorowy? Nie mamy tego czasu. W 70-80% przypadków miarowego częstoskurczu z szerokimi zespołami QRS możecie założyć, że jest to VT. Czy są skale? Jasne, że są. Jest skala Brugadów, jest skala Berekei, skala oparta na załamkach R i skala Jastrzębskiego. Czy każda skala jest w 100% pewna? Nie, absolutnie nie. Zajmuje tylko i wyłącznie czas, żeby zinterpretować za pomocą tej skali tego pacjenta i te zaburzenia rytmu serca. Zawsze traktować VT poważnie, bo może przejść groźne dla życia zaburzenia rytmu serca. Zawsze traktować poważnie, bo jest stanem zagrożenia życia. Jak przerwać? Wiele sposobów, natomiast farmakologicznie proponuje kordaron, proponuje beta-bloker. Co u pacjentów z burzą elektryczną? W klasie pierwszej zaleceń macie tego pacjenta zsedować, żeby zmniejszyć napięcie współczulne. W klasie pierwszej zaleceń macie podać beta-bloker i kordaron. W klasie pierwszej zaleceń w przypadku torsady macie podawać siarczan magnezu. W ogóle w komorowych zaburzeniach rytmu serca sugeruję ten siarczan magnezu podawać. I ostatnie 2 slajdy. Nie sposób nie wspomnieć, jeżeli mowa o stanach zagrożenia życia w kardiologii o przełomie nadciśnieniowym. Pamiętajcie, że są sytuacje, kiedy jesteście zmuszeni natychmiast, prawie natychmiast normalizować te ciśnienie. Nie będę na ten temat się rozwijał. Pamiętajcie o labetalolu i nitroprusytku sodu. Kto z Was to widział? Ja nigdy nie widziałem, pracując 20 lat. Ostre zespoły aortalne przebiegają dramatycznie, pomimo że występuje ich mało. Podstawa wywiad. Pamiętajcie, że te osoby często są diagnozowane wcześniej, mają opisywane poszerzenie aorty, mają opisywaną zastawkę dwupłatkową. Często są to osoby, które mają rozpoznany zespół Marfana-Turnera. To już Was nakierowuje, że ostry ból klacy piersiowej, czasem poprzedzony z utratą przytomności, już Was nakierowuje na ostry zespół aortalny. Co widzimy w EKG? Czy możemy zobaczyć uniesienie odcinka ST w EKG? Jak najbardziej, bo jakby błona wewnętrzna aorty może pokrywać przez jakiś czas ostia tętnic wieńcowych, symulując wystąpienie zawału mięśnio-sercowego z uniesieniem odcinka ST. Czy echo Wam pomoże? Myślę, że tak, że rozwarstwienia, typowo błony rozwarstwienia nie zobaczycie w warunkach ambulatoryjnych, nie zobaczycie w warunkach karetki pogotowia, nie zobaczycie w warunkach SOR-u. Zobaczycie płyn w jamie osierdzia, który w połączeniu z tym wszystkim, co jest wcześniej, co macie już w pamięci, może Was ukierunkować w kierunku rozwarstwienia aorty. Pracujcie zgodnie ze schematami. Jeżeli nie zgadzacie się z utartymi schematami, zbudujcie na ich podstawie swoje własne. Wtedy zmęczenie, stres, widownia nie będzie Was rozpraszać. Jeżeli zawsze zakuwacie lewe przedramię, róbcie to niezależnie od stanu klinicznego. Jeżeli zawsze jako pierwsze wykonujecie EKG, zawsze róbcie to w sposób powtarzalny. Stosujcie skalę stratyfikacji ryzyka, jakby usprawiedliwia to też Wasze rozpoznanie, ukierunkowuje
na etap przedszpitalny leczenia. Czy on jest ważny? Bardzo ważny, w niektórych sytuacjach ratujący życie. Pamiętajcie o diuretykach pętlowych, o tym świętym furosemidzie w niewydolności serca i cechach przewodnienia. Stosujcie go masowo. Pamiętajcie o adrenalinie, starajcie się, żeby te leki inotropowo-dodatnie i wazokonstrykcyjne były też w zespołach wyjazdowych. Ostre zespoły wieńcowe, pamiętajcie o blokach prawej i lewej odnogi pęczka Hisa, pamiętajcie o niestabilnej chorobie wieńcowej, że to też jest ostry zespół wieńcowy. Pamiętajcie, że leczenie ostrej fazy to jest heparyna ASA i ewentualnie bloker receptora P2Y12. Pamiętajcie o zatorowości płucnej, że w niektórych sytuacjach to wy macie szansę uratować życie tego chorego, podając heparynę. Co do migotania komór, często skurczy komorowych. Oczywiście defibrylacja, oczywiście beta-bloker i oczywiście kordanon. Jeżeli mogę jeszcze jedno zdanie na temat echokardiografii, bo wiem, że będziecie tutaj mówili wiele o tej kardiografii. Nie dajcie się wpuścić w ślepą uliczkę. Miejcie świadomość, że w zespołach wyjazdowych nie jesteście w stanie w krótkim czasie wykonać pełnego echa serca. Że warunki nie są optymalne. Już kończę. Warunki nie są optymalne. Poza tym nie wszystko da się zobaczyć na aparatach przewoźnych. Nie dajcie się wprowadzić w to, co może powodować wasze konsekwencje prawne, bo jeżeli ktoś wam udostępni narzędzie, będzie was z tego rozliczał. Uważam, że to, co możecie zrobić szybko, nie przedłużając procesu od transportu pacjenta z miejsca zdarzenia do szpitala, to jest ocena płynu w worku osierdziowym. Nakierowuje was na tamponadę, zapalenie mięśnia sercowego, ewentualnie rozwarstwienie aorty. Możecie ocenić globalną frakcję wyrzutową. To jest prosta rzecz, którą zobaczycie, że ewentualnie niewydolność serca z frakcją 20, zobaczycie, że te serce się nie kurczy. Możecie zobaczyć grube niedomykalności zastawki aortalnej, mitralnej, natomiast czy będziecie w stanie zinterpretować stenozę? Myślę, że nie. Tam jest dużo pułapek diagnostycznych, dużo pułapek echokardiograficznych. No i tyle. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękuję panu doktorowi. Ostre stany kardiologiczne od teorii do praktyki. Zdecydowana większość spośród nas ratowników medycznych czy pielęgniarek systemu to właśnie praktycy, więc z pewnością takie podejście do tematu bardzo nam się przyda. Czy są jakieś pytania do pana doktora? Dziękuję za pytanie, taki komentarz. W ogóle gratuluję prezentacji, bo bardzo fajna prezentacja oparta na wytycznych Europejskiej Towarzystwa Klinicznego i PTK przetłumaczone na język polski. Natomiast też jako elementu praktycznego, na co chciałem zwrócić uwagę, na to, co pan doktor mówił odnośnie pacjenta z niewydolnością lewokomorową serca, z obrzękiem płuc, odnośnie furosemidu. Bardzo pan doktor powiedział tu cenną rzecz, którą warto podkreślić w momencie, kiedy pacjent jest przewodniony. To jest bardzo istotne tutaj, bo wiemy, co istotnego jest, jaka jest przyczyna ewentualnie niewydolności serca. To jest jakby jeden komentarz. Drugi komentarz odnośnie wstrząsu kardiogennego. Za niedługo się ukażą wytyczne, bo są już przyjęte odnośnie stanowiska kardiologii polskiej, odnośnie postępowania w wstrząsie kardiogennym, że jest też element opieki przedszpitalnej. Jak wiemy, jesteśmy w trakcie też powstawania w Polsce Shock Center. Pierwszy będzie w Zabrzu, Śląsk Ruch Serca w Zabrzu. I co było istotnego odnośnie danych i rejestru pod przewodnictwem profesora Gąsiora, że tylko 50% przyczyną wstrząsu kardiogennego jest zawał mięśnia sercowego. Czyli to też na to uczy nas z praktyki, że to nie jest tak, że pacjent wstrząsowy jako wstrząs kardiogenny to jest pacjent tylko ten, który ma zawał. Tutaj pan doktor poruszył wiele bardzo istotnych rzeczy odnośnie innych też stanów nagłych pochodzenia kardiologicznego. Trzeci komentarz odnośnie zatorowości płucnej. Też zachęcam do tego, aby stosować zatorowości płucnej tą skalę genecką. Ona się znajduje oczywiście w wytycznym i też jestem z tego zdania, co pan doktor, że to jest najlepsza skala, jeżeli chodzi o kwestię taką praktyczną pod kątem zespołu ratownictwa medycznego, bo tam na wiele tych pytań, tej punktacji jesteśmy w stanie sobie faktycznie odpowiedzieć. W kwestii tego USG to też nawiązanie tutaj do profesora Piecucha zapytaniem. Dzisiaj w Polsce dochodzimy do procentu 30% wyposażonych zespołów ratownictwa medycznego w aparaty USG, ale w mojej ocenie nie jest kwestia posiadania aparatu USG. Właśnie spotkamy na kolejnym jubileuszu 10, panie prezesie, to myślę, że już wszystkie karetki będą miały USG. To nie jest kwestia kupna aparatu, tylko kwestia tak naprawdę dotyczącej stosowania i odpowiedniego przeszkolenia. I to jest oczywiście, bo tutaj pan doktor bardzo też cenne uwagi na temat tego ostatniego wypowiedzi, czyli jakie ewentualne
stany można, ewentualnie w karetce dobrze przygotowany ratownik medyczny, pielęgniarka, jasno mówię, w stanie przygotować, ale przede wszystkim to jest ten element szkolenia. To tak pokrótce, bo tam wiele komentarzy, ale jeszcze raz gratuluję wykładu, naprawdę bardzo ciekawy. Dziękuję bardzo. Ja tylko powiem, Panie redaktorze, dlaczego ten ośrodek w Zabrzu, który ma powstać Shock Center, tak, nie jest w Rybniku, bo to my jesteśmy chyba takim centrum kardiologicznym. Ale dorównamy już, nie pan. Dobrze. Okay. Bardzo dziękujemy, dziękuję Panie Profesorze, dziękuję Panie Doktorze. Ja zapraszam Pana Profesora i Andrzeju, Ciebie do poprowadzenia następnej sesji. Od razu przechodzimy może. Szanowni Państwo, przed nami pani doktor Elżbieta Wojtynek z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Rozwiązywanie problemów z urządzeniami kardiologicznymi w stanach nagłych. Zapraszam. Dzień dobry. Przede wszystkim chciałam powitać Państwa serdecznie i bardzo podziękować za możliwość wystąpienia u Państwa i powiedzenia kilku słów na temat mojego konika, urządzeń wszczepialnych. Szanowni Państwo, postaram się przekazać trochę wiedzy, starać się nie zanudzić Państwa i przekazać rzeczy przede wszystkim takie, które Państwu mogą przydać się w codziennej praktyce, bo pacjenci z urządzeniami wszczepialnymi to takie trochę kukułcze jajo, którego nikt nie chce. Chyba będę musiała tutaj. Co to są kardiologiczne urządzenia wszczepialne? No, wszyscy je widzieli na pewno, bo tych pacjentów jest coraz więcej. W latach 2020 na świecie wszczepiono 700 000 kardiowerterów, defibrylatorów i ponad 1,5 miliona rozruszników. Rozruszniki to są urządzenia stymulujące serce, które nie pozwalają mu zwolnić poniżej 60 lub 70 na minutę w przypadku migotania przedsionków. Kardiowertery, defibrylatory, tak zwane anioły stróże, które ratują w przypadku rytmów do defibrylacji u pacjenta i urządzenia resynchronizujące, które łączą obie powyższe funkcje, ale też coraz częściej mamy do czynienia i będziemy mieć do czynienia z pacjentami, którzy mają urządzenia do wspomagania pracy albo tylko lewej komory, albo obukomorowe jako pomoc do transplantacji albo terapia docelowa u pacjentów z ciężką niewydolnością serca. Na co zwrócić uwagę, badając chorego zaraz przy pierwszym kontakcie medycznym? Przede wszystkim na wielkość urządzenia. One zwykle znajdują się w lewym podobojczu i jeżeli to urządzenie ma około 5-6 cm średnicy, grubość do 1,5 cm, to możemy być praktycznie pewni, że jest to kardiowerter. Jeżeli urządzenie jest pod pachą, jest to kardiowerter, ale podskórny. Natomiast jeżeli urządzenie jest malutkie, wielkości pudełka zapałek i dość cienkie, to jest zwykły stymulator. Na to zwrócić uwagę już na izbie przyjęć czy na SOR-ze, jeżeli mamy zdjęcie klatki piersiowej takiego pacjenta. Znowu duże urządzenie i gruba część końcowa elektrody w prawej komorze, proszę popatrzeć, to ta gruba część to jest coil defibrylujący, to jest kardiowerter. Jeżeli urządzenie jest pod pachą, jeżeli elektroda przebiega wzdłuż mostka, jest to kardiowerter podskórny. Małe urządzenie wielkości pudełka zapałek, cienkie elektrody, rozrusznik. A tamto ostatnie to nie jest wynik strzelaniny, tylko po prostu nowoczesny rozrusznik bezelektrodowy, który również będziecie Państwo spotykać coraz częściej. Proszę się tego nie wystraszyć. Spotykamy też tak zwanych pacjentów z torebką nieodłączną, ponieważ pacjenci z pompami do wspomagania pracy lewej komory lub obu komór chodzą z torebką, w której znajduje się bateria zasilająca urządzenie. I większość tych pacjentów też zaopatrzona jest w kardiowerter. Na co zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o EKG? Sytuacja prosta w przypadku stymulacji unipolarnej, to znaczy między puszką a końcówką elektrody. Widać wyraźne piki stymulacji,
Nie mamy wątpliwości, że to jest rozrusznik. Widzimy, że po każdym piku powinno dojść do depolaryzacji albo przedsionków, albo komory. No, w drugim przypadku już jest troszkę trudniejsza sytuacja, to jest stymulacja bipolarna, gdzie impuls jest pomiędzy końcówką elektrody i może być niewidoczny. Co zrobić u takiego chorego? Przełożyć magnes. Wtedy będzie stymulacja unipolarna u takiego pacjenta i zauważymy wyraźne piki stymulacji. To spowoduje też przejście w częstość magnetyczną od 85 do 100 na minutę, czyli w trybie asynchronicznym, takim, który nie zwraca uwagi na to, czy jest rytm własny pacjenta, czy nie. Natomiast jeżeli przyłożymy taki magnes nad ICD, nad kardiowerter, powoduje to wyłączenie detekcji i terapii komorowych zaburzeń rytmu, natomiast nie zmienia stymulacji. Kilka takich życiowych sytuacji NZK u pacjentów z urządzeniem wszczepialnym. Pierwsze pytanie, czy można bezpiecznie wykonać masaż serca? Oczywiście tak, dokładnie tak samo, jak u każdej innej osoby. Czy można wykonać defibrylację zewnętrzną albo kardiowersję elektryczną? Tak, dokładnie tak samo, jak u osób bez wszczepionych urządzeń. Jakie są wskazania, nie będę mówić, Państwo doskonale o tym wiecie. Jak przyłożyć elektrody do defibrylacji? Przede wszystkim najlepiej, żeby to były samoadhezyjne elektrody, które mają też zdolność stymulacji. Przykładamy je jak najdalej od generatora, minimum 8 cm, najlepiej w ułożeniu przednio-tylnym. Natomiast nie wolno w tej sytuacji umieścić magnesu nad urządzeniem, ponieważ może spowodować trwałe uszkodzenie całego układu. Jaki wybór energii? Przede wszystkim dwufazowy i jak najniższy. Z czego to wynika? Z takiej pracy już z 2007 roku, gdzie wykazano, że skuteczność prądu bipolarnego, czy tam bipolarnej i monopolarnej jest podobny, natomiast energia konieczna do defibrylacji czy do kardiowersji dużo niższa w przypadku bifazowego. Jeżeli chodzi o skuteczność z kardiowersji lub defibrylacji zewnętrznej, zdecydowanie jest ona po stronie właśnie defibrylacji zewnętrznej niż wewnętrznej. Jeżeli mamy nawet możliwość wykorzystać urządzenie własne pacjenta do defibrylacji czy do kardiowersji, ta skuteczność wynosi jedynie 65%, przy zewnętrznej aż 93%. To samo jest, jeżeli chodzi o pacjentów z kardiowerterem podskórnym. Jeżeli musimy zastosować defibrylację, no to elektrody muszą być jak najdalej generatora impulsów. No i dotyczy wszystkich urządzeń. Kontrola tak wcześnie, jak to tylko możliwe. Czego można się spodziewać po skutecznej kardiowersji lub defibrylacji? Przede wszystkim powrotu rytmu zatokowego. Może wystąpić powrót stymulacji u pacjentów, którzy są głównie zależni od stymulacji, zwykle 60-70 na minutę. Może dojść do stymulacji u pacjentów z kardiowerterem. Natomiast wtedy, proszę się nie zdziwić, ta stymulacja będzie 40 na minutę, ponieważ zgodnie z wytycznymi tak powinno się ustawiać próg stymulacji dla tych pacjentów, ponieważ stymulacja prawej komory u pacjentów z niewydolnością serca jest bardzo niekorzystna. Natomiast może się zdarzyć, rzadko, za chwilę pokażę, że wzrośnie próg stymulacji i ta stymulacja z rozrusznika czy z ICD jest czasowo nieskuteczna. Dlatego warto stosować te samoprzylepne elektrody i pozostawić je na jakieś 10-15 minut na pacjencie, w razie gdyby była potrzeba stymulacji zewnętrznej, którą również można bezpiecznie u takich pacjentów stosować. Skąd wiemy, że kardiowersja i defibrylacja są bezpieczne? Przeprowadzono metaanalizy na podstawie 10 badań, łącznie ponad 2000 pacjentów, gdzie zbadano właśnie w takich ustawieniach bezpieczeństwo defibrylacji i kardiowersji i ogólne komplikacje wystąpiły tylko u 0,5% pacjentów. Jest to bardzo mało, możecie Państwo spokojnie i bezpiecznie wykonywać te procedury. W tej samej pracy też są takie bardzo fajne, praktyczne zalecenia, jak postępować u pacjentów z rozrusznikami, z kardiowerterami, jak ułożyć elektrody, jakiej energii, w przypadku jakiej arytmii użyć i jak postępować już po zakończonej procedurze. Jeżeli chodzi o pacjentów z LVAD, czyli z tym urządzeniem wspomagającym, u nich są bardzo często skurcze i migotania komór, nawet u 60% pacjentów. Zatrzymanie krążenia u nich może być również skutkiem wyczerpania baterii. Wtedy no niestety
niewiele jesteśmy w stanie pomóc. Natomiast większość tych pomp to są pompy wirowe. Z takimi pacjentami będziecie mieć Państwo problem, bo oni nie mają mierzalnego ciśnienia. Jedyne, co można zrobić, to zbadać saturację. Jeżeli jest dobra, jeżeli nie ma cech dekompensacji układu krążenia, możecie być praktycznie pewni, że pompa pracuje prawidłowo. Chociaż nie zawsze. Jeżeli chodzi o NZK u takich pacjentów i masaż pośredni serca, nie ma wytycznych dla tych chorych. Opisywane jest w pracach, że jest kontrowersyjny i niezalecany, ale czy jest coś gorszego niż zatrzymanie krążenia? Chyba nie. I jeżeli są nieskuteczne wyładowania kardiowertera u takiego chorego, można też spokojnie wykonać u niego defibrylację zewnętrzną. Proszę się nie martwić, to nie uszkodzi pompy. Co w STEMI u pacjenta, który ma stymulację? Do niedawna, w zasadzie przed miesiącem, musieliśmy stosować zmodyfikowane kryteria z Carbossy, które, jak widzicie Państwo, są mało przyjazne, wymagają pamiętania różnych kryteriów i zupełnie nie sprawdzają się u pacjentów z zawałem serca bez uniesienia odcinka ST. Od miesiąca u wszystkich pacjentów, którzy mają wysokie prawdopodobieństwo niedokrwienia mięśnia sercowego, każdy rytm wystymulowany u takiego pacjenta jest traktowany jak STEMI. I ci pacjenci, niezależnie od tego, czy mają stymulację z jakimiś zmianami odcinka STT, czy nie, to pacjenci traktowani jak STEMI, czyli wwiezieni są prosto do cath labu po transmisji. Co w przypadku, kiedy chory ma urządzenie, a ono nie działa, albo podejrzewamy, że nie działa. Przede wszystkim dlaczego może nie działać? Może być brak impulsu stymulacji, bo urządzenie na przykład wyczuwa jakieś pole elektromagnetyczne, dyslokowała się elektroda, wyczerpała się bateria, elektroda się uszkodziła, albo stymulacja może być po prostu nieskuteczna z powodu podwyższonego progu, albo hyperkaliemii, albo zawału prawej komory. Jak to wygląda? Ano tak, blok 3 stopnia, żadnych impulsów stymulacji, żadnego efektu. Albo są impulsy stymulacji, ale nie ma żadnej depolaryzacji ze strony serca, ani przeciąga, ani komory. Co można wtedy zrobić? Zastosować stymulację zewnętrzną w znieczuleniu, na przykład fentanylem, jak najbardziej, nie bojąc się żadnych powikłań strony układu. Można też sprawdzić, czy urządzenie w ogóle działa, jeżeli to nie jest kardiowerter, przykładając magnes, bo wtedy przyjdzie w tryb asynchroniczny i piki stymulacji są lepiej widoczne. Co jeżeli pacjent ma kardiowerter i, jak to potocznie się mówi, strzela go cały czas? Pacjent krzyczy, on jest przytomny, widać, że te najprawdopodobniej interwencje są nieadekwatne, mogą zdarzać się w przypadku różnych awarii urządzenia lub migotania przedsionków z szybkim przewodzeniem do komór i źle zaprogramowanym urządzeniem. Przyłóżmy magnes. Też będę optowała, żeby to była rzecz, która powinna znaleźć się w każdej karetce, bo jest to bardzo proste urządzenie, które może naprawdę wiele pomóc w diagnostyce i wiele ułatwić. Przyłożenie magnesu wstrzymuje detekcję i terapię. Co zrobić, kiedy pacjent z urządzeniem wymaga nagłej albo ratunkowej interwencji zabiegowej? No, jeżeli jest możliwa konsultacja kardiologa, sytuacja jest prosta, bo on przeprogramuje urządzenie w tryb asynchroniczny, natomiast o czym musimy pamiętać, że po włączeniu trybu asynchronicznego albo po wyłączeniu detekcji i terapii każdy pacjent musi być stale monitorowany do czasu ponownego uruchomienia urządzenia. To jest niestety, o tym bardzo często zapominamy. Często pacjenci przyjeżdżają do nas z panią salową i odjeżdżają też, tak? Prosiłabym, żeby też zwracać na to uwagę, to jest bardzo, bardzo istotne. Jeżeli nie ma możliwości konsultacji kardiologa, przykładamy magnes u pacjentów, u których widzimy, że jest ewidentna stymulacja i ten pacjent raczej swojego rytmu nie ma. Wtedy to przechodzi w tryb asynchroniczny, czyli sztywny, nie będzie kierować się żadnymi zaburzeniami, na przykład z noża elektrycznego. Natomiast proszę pamiętać, że część urządzeń przechodzi w tryb asynchroniczny tylko na 6 minut. To są te nowocześniejsze rozruszniki. Dlatego jeżeli jest konieczna elektrokauteryzacja, proszę stosować krótkie impulsy, takie do 5 sekund, o najniższej efektywnej energii i utrzymywać źródło energii przynajmniej 10 cm od tego urządzenia.
No i właśnie dlaczego trzeba uważać, przekładając magnes u pacjentów, którzy mają jednak swój rytm, a mają rozrusznik. No niestety możemy wyindukować często skurcz komorowy albo nawet migotanie komór, trafiając impulsem na szczyt załamka temu. Pilne interwencje zabiegowe u pacjentów, które wiążą się z otwarciem klatki piersiowej albo wysokim ryzykiem hemodynamicznym, takiego u pacjentów operowanych z powodów naczyniowych, powinni być wszyscy skonsultowani, jeżeli to tylko jest możliwe. Natomiast są procedury i jest ich dość dużo, przy których nie musicie Państwo w ogóle martwić się o urządzenia wszczepialne. Nie będę ich wymieniać, one są tutaj wypisane. Jest ich sporo. Przede wszystkim pamiętajmy, że są to procedury endoskopowe. Wszystkie takie, które nie wymagają stosowania elektrokauteryzacji. Co zrobić, jeżeli pacjent umrze, a ma urządzenie wszczepialne? Rozrusznik, kardiowerter. Proszę się nie martwić, serce nie będzie biło. Będą widoczne impulsy w EKG, natomiast zupełnie bez efektu i elektrycznego i żadnej odpowiedzi hemodynamicznej takiego serca nie będzie. Chciałam przedstawić szybko dwa przypadki. Pierwszy to przypadek pacjenta 76-letniego z demencją, mieszkającego w DPS, który zasłabł bez pełnej utraty przytomności. Był świadomy w trakcie kontaktu pierwszego medycznego, negował ból w klatce piersiowej i duszności, natomiast EKG blok 3. stopnia. Był kontakt z lekarzem dyżurnym kardiologii, ale ponieważ pacjent był stabilny, miał dobre ciśnienie, saturację i możliwości przyczyn bloku jest sporo, został skierowany do SOR z prośbą o kontakt w razie potrzeby. Ku zdziwieniu lekarza SOR-u pacjent okazał się mieć rozrusznik, o którym sobie przypomniał, natomiast no jeszcze chce on potwierdzić, że to faktycznie jest rozrusznik, zrobione było zdjęcie, były widoczne elektrody bez jakichś cech ewidentnego przemieszczenia lub uszkodzenia. Badania bez odchyleń, w międzyczasie u pacjenta wystąpiły pauzy 6-sekundowe i w konsekwencji zaburzenia świadomości konieczna była stymulacja zewnętrzna w znieczuleniu fentanylem. Pacjenta przekazano do oddziału kardiologii. Pacjent nie miał przy sobie paszportu urządzenia, żadnej dokumentacji medycznej. Wykonany był telefon do personelu DPS. Oni też nie wiedzieli nic na temat rozrusznika. Próby szczytania czegoś na kilku programatorach były nieskuteczne. Próba przełożenia magnesu też nieskuteczna. Podejrzenie było całkowitego wyładowania baterii. Pacjent był przewieziony do elektroterapii, wymieniono puszkę, pacjent został uleczony w bardzo prosty sposób, ale na co chcę zwrócić uwagę? Dzięki temu, że zastosowana była stymulacja zewnętrzna w znieczuleniu, nie było potrzeby zaukładania elektrody do stymulacji czasowej. To jest bardzo ważne, szczególnie u pacjentów z urządzeniami już w miejscu, dlatego że niezwykle zwiększa ryzyko infekcji. A infekcja układu takiego urządzenia wszczepialnego niestety to jest 40% ryzyko zgonu. I drugi przypadek, może rzadziej spotykany, ale tak pomyślałam, że może dla Państwa być ciekawy. 50-letni mężczyzna z dwujamowym kardiowerterem po stronie prawej, miał infekcję wcześniej po lewej, właśnie z pompą wirową, LVAD hardware z powodu ciężkiej niewydolności, oczekujący na transplantację, pojechał sobie na wakacje i tam niestety w sobotę po południu trafił na SOR z wyładowaniami 6-krotnymi kardiowertera. Miał co prawda monitor do zdalnego monitorowania, ale pracownie są czynne od poniedziałku do piątku. Lekarz dyżurny kliniki nie miał dostępu do monitorowania. Pacjent czuł się dobrze, ciśnienie niemierzalne, jak to na pompie rotacyjnej, dobra saturacja, osłuchowo bez zastoju, troszkę obrzęków, a w EKG, no tak wygląda właśnie ten pacjent. To jest widoczna tutaj pompa, to był film, ale on niestety nie chodzi. No i kardiowerter, a w EKG migotanie komór, no pacjent zombie. Nie było możliwości defibrylacji wewnętrznej. Zastosowano na polecenie lekarza dyżurnego kliniki transplantologii i wspomagania krążenia defibrylację zewnętrzną, przywracając rytm zatokowy. Natomiast jak możliwe jest, że taki pacjent może żyć i chodzić? Jest coś takiego jak efekt Fontana. To jest w skrócie. Dzięki prawidłowej funkcji prawej komory takiego pacjenta, bo tylko tacy mogą mieć pompę do wspomagania lewokomorowego, dzięki jej funkcji zasysającej
krew jest w stanie przepływać przez naczynia włośniczkowe płuc takiej ilości, że jest na tyle natlenowana, że pacjent jest w stanie normalnie chodzić i funkcjonować mimo migotania komór. No coś wydawałoby się niesamowitego. I jako podsumowanie, proszę pamiętać, że pacjenci z urządzeniami są coraz częściej spotykani. Musimy po prostu znać ich podstawowe funkcje i ograniczenia. Że obecność tych urządzeń wszczepialnych w żadnym wypadku nie gwarantuje 100% bezpieczeństwa chorego i wymaga szybkiej interwencji. Defibrylacja zewnętrzna i kardiowersja są bezpieczne i bardzo rzadko powodują jakiekolwiek uszkodzenia tych układów. Przede wszystkim obowiązuje nas zasada ratowania życia i zdrowia, tak jak dla wszystkich innych osób. No i ta ostatnia moja uwaga, ja uważam, że nie zgodzę się tutaj z tymi kontrowersjami. Uważam, że takich pacjentów też trzeba reanimować, bo gorszego nic niż zgon ich nie spotka. Serdecznie dziękuję i życzę Państwu, żeby Wasze dyżury były tak spokojne jak ta Flatego jeziora. Dziękujemy bardzo za to elektryzujące wystąpienie. Jeśli Państwo pozwolą, to pytania, poprosimy o pytania po zakończeniu tej sesji. Będziemy w ten sposób może teraz prowadzić to nasze spotkanie do wszystkich kolejnych prelegentów po zakończeniu sesji. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, przed nami dr Jarosław Kostyła z Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, dyrektor tego centrum i konsultant wojewódzki województwa opolskiego w dziedzinie medycyny ratunkowej. Trudne drogi oddechowe w postępowaniu przedszpitalnym. Problemy prawidłowej farmakoterapii. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Ja jak zwykle nic tu nie widzę, bo są tak reflektory ustawione, że po prostu nic nie widać, ale strasznie miło po raz trzeci u Państwa gościć. Trzeci raz zabieramy się za trudne drogi oddechowe. 2 razy już przy okazji ostatniej konferencji przerobiliśmy tak naprawdę wszystko, natomiast jest jedna rzecz, która mi się wydaje jest do poprawy w naszym środowisku tak naprawdę przedszpitalnym, o którą boją się ci wszyscy, którzy zdecydują o tym, czy kiedykolwiek będziemy mogli robić intubację przyżyciową, prawda? Krótko na temat tym wykładzie. Krótko na temat włożę jak zwykle kij w mrowisko i pewnie zostawię. Dziękuję bardzo. Ogromne uszanowanie dla najlepszej kardiologii na Śląsku, bo dlaczego? Dlatego, że macie podobne zdanie jak ja odnośnie noradrenaliny. Jestem lekarzem z 30-letnim stażem, cały czas pracuję i uważam, że to samo co wy, że koszty są mniejsze, zyski są większe, nawet gdyby. To samo tyczy się leków, o których Państwu powiem w farmakoterapii trudnych dróg oddechowych. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę dobrobyt płynący dla pacjenta z podania tych leków jest po prostu nieoceniony. I tak naprawdę nie mam zielonego pojęcia, dlaczego dalej, mówię trzeci raz się spotykamy z trudnymi drogami oddechowymi, dalej ten problem jest po prostu nierozwiązany, mimo że jestem lekarzem, mimo że 20 lat temu jako ratunkowy odbierałem przywilej anestezjologom podawać leki zwiotczające, bo tylko oni mieli licencję na zabijanie. Jeśli tu jest anestezjolog, to strasznie przepraszam, ogromnie, ale takie były realia. Dzisiaj tak naprawdę zaintubować ma obowiązek każdy, kto jest do tego, że tak powiem, przygotowany. Natomiast istnieje procedura, o której już Państwu mówiłem, RSI, i cały czas nie rozumiem, czemu nie można jej wykorzystać, ale może o tym za chwilkę. Natomiast pamiętajmy, że o ile jako anestezjolog na bloku operacyjnym ja tak naprawdę mam pacjenta przygotowanego do tego wszystkiego po wszelkich możliwych skalach i ocenach, o których tu nawet mówić nie będziemy, o tyle tak naprawdę w prehospitalu każdy pacjent powinien być kwalifikowany jako tak zwane trudne drogi oddechowe i do każdego pacjenta powinniśmy się przyzwyczaić, ponieważ wykonanie pewnych rzeczy nagle może być na tyle trudne i nieudane, że nastąpi bardzo zimny pot na plecach, panika w kolanach,
drżenie mięśni i po prostu nie będziemy w stanie dalej nic zrobić. Ja to mówię z własnej autopsji, że wystarczy, że jest czasookres krótki, kiedy mam urlop, na przykład wracam i przy kolejnej pierwszej intubacji po urlopie zazwyczaj mam, może nie pełnego pampersa, ale odrobinę strachu w spodniach, że coś mi może nie pójść. A najgorsze to, co mnie ostatnimi czasy dociera do mnie, to że im człowiek ma większą wiedzę, tym się bardziej boi, to raz. Ale dwa, też jest tak, że jeżeli wchodzę do karetki, na przykład przelatując śmigłowcem i twierdzę, że jest super gościu, szczupły, ekstra, będzie fajna, miła intubacja, no kurczę, no nic mylnego. Od razu jestem w 4 literach i zazwyczaj później mam ten pot na plecach, ale mamy wszystko to, co trzeba do trudnych dróg oddechowych. Wykonujemy to w pomocy przedszpitalnej. Mając nawet kilkadziesiąt kilometrów do szpitala, nie możemy się wahać, bo udrożnienie tych dróg i odpowiednie dotlenienie pacjenta jest dla niego wymierną korzyścią. My to wszystko znamy speedbump, znamy procedury, znamy vortex, znamy tak naprawdę wszystkie rodzaje procedur w trudnych drogach oddechowych, bo je po prostu na co dzień używamy. Być może nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale te wszystkie rzeczy są oczywiście jak najbardziej przez nas używane, żeby tego pacjenta nawet na etapie przyżyciowym przez lekarzy dotychczas zaintubować. Pytanie, czy nie możemy tego robić normalnie? Na każdym etapie jest lek, są leki, występują w tych procedurach, które już dobrze znamy. Czemu tych leków nie możemy podawać? Leki, które tak naprawdę dobrze znamy i z oddziałów SOR-ów, z izb przyjęć, z oddziałów szpitalnych, które to nie jest 20 000 leków, to jest parę że tak powiem, związków, które umożliwiają nam to, co możemy najlepszego dać pacjentowi, żeby nie doszło do niedotlenienia. Kochani, od wielu lat na początku uczyłem się, jak zaintubować, potem jak najszybciej zaintubować, potem jak zrobić, żeby pacjent był dotleniony i dowieziony, bo de facto my już nie walczymy o przywrócenie krążenia, ale na etapie jakiejkolwiek reanimacji czy postępowania naszego, my walczymy tak naprawdę o to, żeby ten facet za 3 miesiące wstał i wrócił do domu, do rodziny, do pracy, żeby normalnie funkcjonował. Uratowanie dzisiaj pacjenta, proszę mnie tylko nie łapać za słowa, to nie jest sztuka. Sztuką jest zrobienie tego w taki sposób, żeby on miał szansę z tego oczywiście wyjść. Mamy leki, które tak naprawdę są dostępne, może nie to, że ogólnie, ale w każdym jednym szpitalu i w zespołach ratownictwa medycznego. Oczywiście na chwilę obecną w ESK-ach czy w LPR-ze są leki zwiotczające, są dodatkowe leki usypiające czy sedujące. Opioidy dostępne oczywiście od razu. Nie czepiajcie się dawek, bardzo proszę. To są wymienione te leki, podstawa wszystkiego, która jest nam potrzebna do prawidłowej farmakoterapii, jeżeli chodzi o trudne drogi oddechowe. Jeżeli chodzi o fentanyl, nawet nie będę rozwijał tematu, bo Państwo go macie na co dzień. Jeżeli chodzi o morfinę, również. Tak naprawdę z leków, powiedzmy o działaniu przeciwbólowym, również tu znaczenie ma ketaminę, o której oczywiście możemy dyskutować wieki, jak to przeżywa obecnie renesans powrotu. Ja dawno temu uczyłem się o ketaminie, stosowałem ją, po czym nagle okazało się, że jest ta zła najgorsza, a broń, Panie Boże, urazy czaszkowo-mózgowe, bo to nie wchodzi w rachubę, po czym nagle 10 lat później okazuje się, że tak naprawdę to jest świetna, nie ma na to tak naprawdę wpływu. Jest na topie. Jeżeli chodzi o sedację, etomida, to on jest powszechnie dostępny. Mój, nie ukrywam, ulubiony mleczny lek, dużo bardziej go lubię niż propofol, który ma bardzo, bardzo podobne zadziałanie. Midazolam, który macie Państwo na miejscu w karetkach, kolejny raz ketamina, która ma jakby podwójne działanie. I oczywiście zwioty, krótko działający i długo działającym, ale o szybkim czasie uruchomienia wszystkich neuroprzekaźników. Do czego zmierzam? Czy nie ma na tyle nikogo, powiedzmy, lub takiego głosu z naszego środowiska, kto by zrobił tak, że z tej bazy leków, jeżeli już boimy się nawet własnego cienia, że zabijemy tego pacjenta, uformował schemat dobrze znany w RSI, oparty na tych samych lekach.
tak jak w stanach kardiologicznych, prawda? Czemu nie ma nikogo, kto weźmie odpowiedzialność i powie, słuchajcie, ale jednak korzyści są większe niż straty, które poniesiemy, wioząc pacjenta niezaintubowanego, nawet na masce z tlenem, przyżyciowego, z urazem czaszkowo-mózgowym, 60 albo 80 km, jak to się u nas na województwie opolskim dzieje, do najbliższego centrum urazowego, czyli de facto godzinę, półtorej, zostawiając go w przewlekłym, ciężkim niedotlenieniu. A może właśnie kwestia podaży tych leków byłaby na tyle fajna, że w tym momencie wkładamy rurę, walczymy o wymianę pęcherzykową i sprawa jest załatwiona. Facet po zabiegu neurochirurgicznym wstaje i idzie do domu. To jest ta korzyść, której nie rozumie, że dalej są opory w środowisku i lekarskim, i ratunkowym, i pielęgniarskim przed podaniem wam tego w formie procedury. Już mało brakło w tym roku, że myślałem, że to wszystko będzie ok, natomiast zdarzyło się jak zdarzyło, że dalej jest problem. Jeżeli chcemy coś wykluczyć, boimy się ketaminy, mamy 2 inne leki. Odpada propofol, ma dużo powikłań, ok, ma dużo przeciwwskazań. Odpada, zostaje etomidat, który to są teksty wklejone z książek, proszę zaznaczyć, więc z farmakopei, gdzie jest napisane bardzo bezpieczne w postępowaniu przedszpitalnym. No kurczę, jakiś profesor to napisał w książce. Jeżeli tak, nie chodzi mi, uwierzcie mi, o kwestię wskazań, przeciwwskazań. Nie. To na jednym leku bym spędził pół godziny i bym żółtą kartkę od prowadzących dostał za stratę czasu, bo to nie o to chodzi. Chodzi o samą merytorykę tego, że jeżeli ktoś, kto jest autorytetem, podpisuje się pod czymś takim, to znaczy, że powinniśmy mieć możliwość podawania tego leku. Jeżeli weźmiemy teraz kolejny krok, tak jak w przypadku noradrenaliny, że próbują nam wcisnąć wszystko inne, ale nie tą noradrenalinę, o którą nam chodzi i którą czujemy i widzimy, i weźmiemy sobie czy skolinę, czy rokuronium, mamy wskazania, jest krótka piłka. Jeżeli jest coś, co utrzymuje się średnio 4-6 minut, a sam widziałem, jak sobie paramedycy w Stanach robią zawody przy podaniu skoliny i wysiłku fizycznym, więc z całym szacunkiem dla naszych umiejętności prowadzenia wentylacji na przykład na masce za pacjenta 4-6 minut można łatwo przeliczyć na ilość oddechów. Siły się nie zmęczą, siła mięśniowa zostanie, będziemy w stanie dotrzymać takiego pacjenta do powrotu spontanicznego oddechu. Jeżeli chcemy rokuronium, ok, trwa dłużej, w dużych dawkach też ma szybkie działanie, zostaje. Pamiętajmy jedną rzecz, że kolejny zapis, do którego zmierzam, że odpowiednie podanie, odpowiednie działanie tych leków poprzez działanie przeciwbólowe, działanie sedujące, usypiające i później zwiotczające, da nam to, że ta każda trudna, ciężka intubacja będzie o to wszystko łatwiejsza, co się przełoży na dobro dla pacjenta. Bo nie uszkodzimy krtani, nie uszkodzimy nagłośni, nie rozwalimy strun głosowych, nie rozwalimy łuków, nie spowodujemy obrzęku, bo tak zwane uda się nam zaintubować tego pacjenta. Drodzy Państwo, nie ma nic lepszego niż intubacja, oczywiście, że tak. I oczywiście jest sytuacja, że nie ma wątpliwości, że do RSI są potrzebne leki zwiotczające. Oczywiście na tym etapie możemy się chwilkę zatrzymać na tym, że są intubacje i wiecie o tym dobrze, że wcale tych zwiotów nie trzeba. To jest tak zwane podstawowe RSI, że daje się usypiacz i dobrze wiecie, że jeżeli macie pacjenta i założycie mu odpowiednią dawkę widazolamu czy czegokolwiek innego, to będzie na tyle miał wiotką żuchwę, że jesteście w stanie po prostu go bez problemu zaintubować. Oczywiście, że tak. Tylko pytanie za 1000 punktów. RSI jest podstawą do działania systemu paramedyków na całym kraju. W całym świecie, przepraszam. RSI polega na jednoczasowej podaży tych wszystkich leków, o których Państwu mówiłem. Ich nie ma dużo. Możemy zrobić procedurę lek przeciwbólowy, sedujący i lek zwiotczający. Kolejność podania tych leków ma zawsze znaczenie. Mamy obowiązek poświęcić też dużo czasu na to, żeby przygotować się do każdej trudnej intubacji, bo każda, nawet z pozoru łatwa, może się okazać trudnymi
drogami oddechowymi. Logistyka całości, uruchomienie tych wszystkich algorytmów, vortexu, speedbombu i w ogóle powoduje to, że powodzenie intubacji naprawdę procentowo rośnie. Daje szansę wszystkiego zrobienia. Czy pacjent umrze od niezaintubowania? Kolejny tekst, który znalazłem w literaturze, że nie ma takiej możliwości. Jeżeli jesteśmy odpowiednio wyszkoleni, jeżeli w odpowiedni sposób postępujemy według tych algorytmów, to nie ma opcji, żeby pacjent niezaintubowany zmarł od niezaintubowania. To, o co walczymy oczywiście jak najbardziej, to jest wentylacja pęcherzykowa, prawda, wymiana tlenowa. Dzisiaj dowiedziałem się pięknej rzeczy, o której tak naprawdę nie miałem pojęcia, że z migotaniem komór można funkcjonować. Szczerze, uczciwie, nie miałem żadnego pojęcia, naprawdę. Ale można, prawda? Więc teraz pytanie, jeżeli będzie nawet minimalna wentylacja pęcherzykowa, to jest analogia tego wszystkiego, dlatego jest mi tak miło i uprzejmie, że możemy zrobić, że tego pacjenta utrzymać przy wymianie tlenowej, jak najbardziej. Przede wszystkim pamiętajmy jedną rzecz, że na etapie, dopóki nam tego nie wprowadzą rządzący, jest jeszcze jedna rzecz, że są alternatywy. To, co my dzisiaj robimy, oczywiście, czy intubacja? Tak, ale mamy alternatywy, mamy dużo innych możliwości, o których już Państwu wcześniej mówiłem. Jeszcze jedna rzecz, póki pamiętam, co mnie niesamowicie drażni, ogromnie. Boją się RSI, boją się leków, boją się o nas, okej. Ja też się boję o swoich ludzi i powiedziałem, że jeżeli wejdą tego typu standardy, to każdy przejdzie szkolenie u mnie, prawda? No i dobrze, ale do czego zmierzam? Zobaczcie, my mimo wszystko, że rzadko, bo rzadko, ale intubujemy tych pacjentów. To proszę mi powiedzieć, jak często wykonujemy konikotomię ratunkową. Znamy wszystko, są oprzyrządowania, są różne rzeczy, ale paradoksalnie dla mnie, jako lekarza w opiece przedszpitalnej, konikotomia jest dużo trudniejsza, bo ja jej praktycznie nie wykonuję. Ja ją wykonywałem może ze 2-3 razy w życiu na SOR-ze. To było wszystko, przepraszam, raz na autostradzie pod Krapkowicami. I to wszystko, tak naprawdę quick trachem, żeby nie było. Natomiast i to oczywiście w procedurze wszyscy możemy. To kick-dzwon nie możemy użyć tych leków, o które mi właśnie tutaj chodzi. Pamiętajmy na koniec już, że każda intubacja to trudne drogi oddechowe u nas w opiece przedszpitalnej. Że brakuje nam doświadczenia, bo go de facto nie mamy. Bo podobnie się dzieje jak z wypisywaniem kart zgonu, że było wielkie chlupie w dupie za przeproszeniem, a tak naprawdę przez 3 miesiące moi ludzie wypisali 4 karty zgonu na krzyż. Więc uczulmy się na to, że doświadczenia nie mamy i mieć nie będziemy. Natomiast jeżeli nie mamy doświadczenia, kochani, ćwiczmy, tak? Ćwiczmy. Ja nie mówię, żeby bezkrytycznie dać nam te wszystkie rzeczy. Nie na tym rzecz polega. Ale w odpowiednich ćwiczeniach, po odpowiednich kursach, po tych dzisiejszych warsztatach, po tym wszystkim, no kurczę, dostaje człowiek poweru w rękę i w głowie i zaczyna myśleć i na bieżąco o prowadzenie szkolenia spowoduje to, że my do tych trudnych dróg oddechowych po prostu będziemy gotowi. Życzę Wam ogromnie i sobie również, bo normalnie już 4. raz trudnych dróg oddechowych nie będę robił, a jest to mój konik, naprawdę. I jeżeli ktoś w końcu nie ureguluje sytuacji prawnej, to ja nie wiem, co będzie. Mamy podobne, mówię, założenia, pomimo tego, że mówię, jestem lekarzem, że jestem dyrektorem pogotowia, to cały czas mówię, całe życie pracuję w opiece przedszpitalnej i na SOR-ze, i na karetce, i na śmigle. I uważam, że czas najwyższy zaufać Wam, dać Wam szkolenia, tak jak powiedziałem, nie bezkrytycznie, ale dać możliwość uratowania tego pacjenta. Tym bardziej, kończąc, już minutka, w świetle obecnych zmian, które zostały klepnięte, że minimum to jest 1 karetka S na każde rozpoczęte 10 zespołów P. Kochani, ratownictwo medyczne przedszpitalne należy do Was i o to trzeba walczyć. A to jest rzecz, trudne drogi oddechowe, która Wam zdejmie sens powiek, ale z drugiej strony to jest to ratownictwo. Nie pierdolety i inne rzeczy, do których jeździmy, ale to ratownictwo, o które tak naprawdę walczymy. Bardzo ślicznie dziękuję. Dziękujemy Panie Doktorze. Rzeczywiście wspomniana żółta kartka będzie.
za wykład w następnym roku o trudnych drogach oddechowych. Tym razem jest biała kartka. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, pomyliłem stronę, już wracam. Pierwsze objawy chorób nowotworowych u dzieci. Czego nie przeoczyć? Zapraszamy panią doktor Katarzynę Musią, kierownika oddziału pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie. Aktualnie pracuję tutaj z kolegami w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku, a jestem pediatrą, jestem onkologiem dziecięcym. Wiele lat pracowałam w klinice onkologii dziecięcej w Katowicach. Chcę się podzielić z Państwem doświadczeniem, które tam nabyłam. Chcę opowiedzieć o pierwszych objawach chorób nowotworowych u dzieci. To jest troszkę inna bajka i tak widzę, że ja Was trochę przeniosę w inny świat, ale mam nadzieję równie interesujący, frapujący. Pewnie z dzieckiem, z pierwszymi objawami onkologicznymi nie spotkacie się Państwo w wyjazdach karetki, natomiast na SOR-ze, na izbie przyjęć na pewno. Na co zwrócić uwagę, żeby nie przeoczyć choroby nowotworowej, to właśnie o tym będzie mój wykład. Chciałabym zacząć, że strasznie te światła dość tak świecą. Nowotwór u dziecka to nie wyrok. Około 80% dzieci udaje się wyleczyć. O tym trzeba pamiętać, że onkologia dziecięca się różni od onkologii dorosłych. Natomiast, aby był sukces w onkologii, musi być wczesne rozpoznanie. Najlepiej to widać na przykładzie nerwiaka, neuroblastomy. Jeśli dziecko ma rozpoznany guz w pierwszym stadium, w drugim stadium, czyli guz jest mały, szanse na wyleczenie 90%. Natomiast jeśli to jest w czwartym stopniu, już są przerzuty, szanse maleją do 20%. Więc od nas zależy, jak szybko rozpoznamy, jak szybko wdrożymy leczenie. Około 1300 nowych rozpoznań mamy chorób nowotworowych u dzieci. Na Śląsku cieszymy się tym, że mamy aż 3 ośrodki onkologii dziecięcej. Dziecko to nie mały dorosły. Pediatra to nie jest taki infantylny internista. Dzieci chorują inaczej. Choroby, które występują u dzieci, mają inną etiologię, inną biologię, inny przebieg, inne leczenie. Widać też na tym slajdzie, że rzeczywiście nowotwory u dzieci stanowią zaledwie 1-2% nowotworów u dorosłych. Wydałoby się mało, natomiast chodzi o to rzeczywiście małe 1300 istnień ludzkich, które co roku chorują na nowotwory. Wyleczalność wysoka. Czym jeszcze się różnimy? Właściwie u dzieci nie rozpoznajemy raków. Raki w języku medycznym to są nowotwory wywodzące się z tkanki nabłonkowej. Stąd u dorosłych mamy raki sutka, jelita, żołądka, płuc. U dzieci raków nie mamy. Najczęstszym nowotworem jest białaczka, na drugim miejscu guzy mózgu, białaczki i chłoniaki to w sumie 30%, a pozostałe to właśnie guzy lite, wywodzące się z pierwotnych komórek danego narządu. Stąd mamy hepatoblastomę wątrobiaka, nefroblastomę nerczaka, neuroblastomę nerwiaka. Inne nowotwory, które rosną bardzo szybko. Stąd wywiady onkologiczne u dzieci są krótkie, najczęściej miesięczne, 2-3 tygodniowe. Ta intensywność rozwoju tego nowotworu przekłada się też na jego bardzo chemiowrażliwość, stąd tak duża wyleczalność nowotworów u dzieci. I co teraz? Objawy w chorobach nowotworowych u dzieci są niespecyficzne. No i teraz już nie wiem. To ja zrobiłam? Czyżbym ja? Przecież niemożliwe, że ja. Pan tu musi Nie zapłaciliśmy za prąd chyba. Panie prezesie? No, uciekł. Czyli nie zapłaciliśmy za prąd. Wiecie, ja jestem szefem, to nie mogę być ja winna, tak? Także to nie może być moja wina, nie mogę tam nacisnąć, ale coś się stało. Objawy są niespecyficzne. Wszyscy wiemy, że gorączka, wszyscy wiemy, że nocne poty, wszyscy wiemy, że utrata masy ciała bądź brak przyrostu masy ciała. No umówmy się, gorączka występuje w 65% w przypadku infekcji u dzieci, więc trudno podejrzewać w przypadku gorączki, że myślimy właśnie o gorączce, która jest wywołana chorobą nowotworową. Kiedy powinna budzić ona niepokój? Kiedy leczymy to dziecko 1, 2, 3 antybiotykiem i gorączka nie ustępuje.
kiedy nie widzimy... Teraz jestem ja, Właśnie gwiazda widzimy. wieczoru. Właśnie widzimy. Dlaczego się to musiało stać na moim wykładzie? Powiedzcie. Tyle było wykładów i było okej. No. Ale pięknie pani wygląda. Mam nadzieję, że nie pięknie mówię, ale To zrozumiałe, oczywiście. Może ja też zapytam pani doktor, czy światło jest lepsze teraz dla pani? Czy jest lepiej? no troszkę lepsze. Dobrze. Ja pozwolę sobie tylko nadmienić, że są z nami widzowie i słuchacze. I jeżeli z tego światła zajdziemy zupełnie do zera, to nie będzie pani widać, a bardzo byśmy chcieli. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Tak, najbardziej chciałam, żeby ta prezentacja mi wróciła. Jest szansa? Pracujemy nad tym. Wracając do gorączki, kiedy się jej obawiamy, kiedy właśnie jest nieskuteczna antybiotykoterapia, kiedy nie mamy ewidentnego... Kiedy nie mamy ewidentnego źródła infekcji, kiedy ona się przedłuża w czasie. Osłabienie. No i tutaj również pojawia się trudność, dlatego że pacjent pediatryczny nie powie, że jest osłabiony, że nie ma siły. Musimy to sami zauważyć, że dziecko ma mniejszą aktywność w ciągu dnia, jest niechętne do zabawy. Do tej pory przychodziło samodzielnie do przedszkola, teraz prosi, mamusiu, weź mnie na ręce, odpoczywa, ma trudności w koncentracji, w skupieniu się uwagi, jest rozdrażnione, a niemowlęta szybko się męczą podczas ssania. Utrata masy ciała, szczególnie jest to ważne u niemowląt. Jeśli niemowlę nie przybiera na masie ciała, to jest to dla nas istotny sygnał, że dzieje się coś niedobrego. Chciałabym omówić najpierw objawy wynikające z białaczki, najczęstszego nowotworu w populacji dziecięcej. Najczęściej chorują dzieci w wieku przedszkolnym, 3 do 5 lat. Oczywiście zdarza się też białaczka u noworodków, u nastolatków, ludzi sławnych, mniej sławnych, tu właśnie negral na dole. Wiemy wszyscy, taki troszkę powrót do czasów studenckich. Wiemy, że szpik stanowi taką fabrykę produkcji wszystkich elementów morfotycznych krwi. To tam produkowane są te elementy, które potem widzimy w krwi obwodowej. W szpiku znajdują się ich formy prekursorowe, gdzie dojrzewają, różnicują się. Jak przyjmują już postać dojrzałą, są wypychane na obwód. Jeśli jedna z tych komórek prekursorowych ulegnie mutacji i zacznie się niekontrolowanie mnożyć, wtedy mamy do czynienia z białaczką. Jeśli ta mutacja dotyczy młodych form limfocytarnych, mamy do czynienia z ostrą białaczką limfoblastyczną, natomiast jeśli dotyczy linii mieloblastycznej, ostrą białaczką mieloblastyczną. Jakkolwiek, czy dotyczy tej komórki, czy tej, efekt jest taki, że szpik przestaje działać, bo w szpiku jest rebelia. W szpiku są komórki, które się dzielą, wymykają się spod mechanizmów regulujących, wymykają się spod kontroli mechanizmów hamujących, zalewają ten szpik i uniemożliwiają produkcję prawidłowych krwinek. Jak klinicznie nam się to objawi? Tym brakiem krwinek, szczególnie tych, które najkrócej żyją. Wiemy, że tymi krwinkami, które właśnie żyją 8-10 dni, są płytki krwi. Kwitki czerwone żyją 120 dni, limfocyty, granulocyty około kilka tygodni. Stąd pierwszym objawem białaczki jest zawsze małopłytkowość z objawem skazy małopłytkowej. Nazwa leukemia mogłaby sugerować, że w momencie rozpoznania będziemy mieli problem z leukocytami, z białymi krwinkami. Natomiast tak naprawdę ta nazwa wywodzi się od leuko, z greckiego biały. Kiedyś wszystkie choroby leczono upustami krwi i zauważono, że ci chorzy mieli białą, jasną krew. Natomiast przy rozpoznaniu białaczki 30% dzieci ma prawidłowy poziom leukocytów. 30% ma obniżony, 30% ma podwyższony. Stąd poziom leukocytów nie jest patognomoniczny. Najważniejsze jest, pierwszym sygnałem jest obniżanie się poziomu płytek. Jaka będzie kliniczna manifestacja? Wiemy, że płytki są odpowiedzialne za hemostazę, stąd ich brak powoduje powstawanie wybroczyn, pinpricks, takich małych, czerwonych punkcików, nie znikających pod wpływem ucisku wiśniowej barwy. To są już bardzo zaawansowane postacie małopłytkowości. Amerykanie stosują ten test szklanki. Oczywiście nie dojdzie do tak uogólnionej skazy, pojawiają się pierwsze wybroczyny i naszym zadaniem jest je zauważyć.
Wtórnie zaczyna brakować też czerwonych krwinek, które się będą, co się będzie przekładało klinicznie na anemię. I objawy wspólne, tak? Osłabienie, brak apetytu. Brak apetytu często rodzice podają, baby się koncentrują na karmieniu dzieci. Mama nam powie, coś jest nie tak. Pamiętam dziewczynkę, która przyjmowałam, mama mówi, pani doktor, ta moja 2-latka jadła do tej pory wszystko, mięso, ziemniaki, chlebek, a od tygodnia je tylko mleko z Nesquikiem. Coś się z tym dzieckiem dzieje. Rzeczywiście ona miała 6 gram hemoglobiny. Jak to zobaczymy w badaniu fizykalnym, wiemy, bladość powłok, skórnych spojówek, u dzieci charakterystyczne, blade, woskowe, przeźroczyste uszy. No i oczywiście tachykardia i szmer skurczowy nad sercem. Kiedy ci nasi rebelianci, te nasze zmutowane komórki nie mają już miejsca w szpiku, infiltrują okoliczne tkanki, powodując nacieki białaczkowe. Jednym z takich miejsc, gdzie najczęściej się spodziewamy, to są dziąsła. Więc jeśli mamy na izbie przyjąć dziecko z rozpulchnionymi, krwawiącymi dziąsłami, właściwie mamy już z czasem diagnozę. Nacieki okołooczydołowe, nacieki układu siateczkowo-śródbąkowego wiążące się z powiększeniem wątroby i śledziony. Oczywiście, jeśli temu towarzyszy skaza, to również mamy rozpoznanie. Drugi nowotwór, guzy centralnego układu nerwowego. I tu jest również zasadnicza różnica w porównaniu do dorosłych. Większość guzów u dzieci jest w lokalizacji podnamiotowej. Namiot muszczku, to jest ta czerwona linia, oddziela nam struktury nadnamiotowe od muszczku niebieskiego i pnia mózgu w tym kolorze takim żółtawym. U dzieci lokalizacja guzów mózgu w 70% jest podnamiotowa i to ma swoje implikacje kliniczne. Dlaczego? I znowu powrót do czasów studenckich. Wszyscy wiemy, że płyn mózgowo-rdzeniowy powstaje w komorach bocznych. Ile go produkujemy dziennie? Około pół litra, 2 szklanki. Te 2 szklanki płynu muszą spłynąć do komory trzeciej, wodociągiem do komory czwartej, a następnie w dół, obmywając rdzeń kręgowy albo zawracając na sklepistość mózgowia. Następuje taka stała cyrkulacja, jest produkcja płynu i wchłanianie w układzie żylnym. Jeśli w obrębie muszczku albo pnia mózgu powstaje guz, który utrudnia spływ płynu mózgowo-rdzeniowego, będzie to skutkowało powstawaniem ostrego wodogłowia. Te struktury zaznaczone na niebiesko będą się wypełniały, będą pęczniały, natomiast ich objętość jest również ograniczona. Jeśli dojdzie do momentu, tak jak tutaj na tym obrazku, następnie przekroczy się wartość krytyczna, płyn przenika do mózgu, powodując jego obrzęk. To widzimy tu bardzo dobrze na tomografii. Wyrównanie rowków, spłacenie zakrętów, granica komory czwartej, przepraszam, jest taka rozmyta, a guz w obrębie muszczku utrudnia drogę spływu. Jest to najczęstszy objaw guza mózgu u dziecka. Stan krytyczny. Dlaczego? Bo obawiamy się oczywiście wgłobienia migdałków muszczku. Migdałki muszczku spychane do otworu wielkiego wchodzą tam, uciskając na rdzeniu przedłużonym, w którym znajdują się ośrodki oddychania i krążenia. Stan bezpośredniego zagrożenia życia, alarm. Musimy postępować natychmiast. Mannitol, Dexaven, tlen, który zmniejsza ciśnienie wewnątrzczaszkowe. Czasami jest konieczność implantacji układu zastawkowo-komorowego, który odprowadza nadmiar płynu z komory do otrzewnej. Jak klinicznie będziemy widzieć ten wzrost ciśnienia śródczaszkowego? To są bóle głowy, które dziecko podaje rano po wstaniu, następnie wymiotuje, to są wymioty niepoprzedzone nudnościami, przynoszące ulgę w bólach głowy. Dodatkowo towarzyszy temu bradykardia. Jak wiecie Państwo, najczęściej jak dziecko coś boli, ma tachykardię. Tak? Natomiast tu jest zestaw bradykardia, wolna akcja serca, wzrost ciśnienia systemowego, do tego się pojawiają zaburzenia oddychania pod postacią nierównomiernego oddychania, oddech Jegena-Sztoksa, często zaburzenia świadomości. I to będzie pierwszy objaw, pierwsza manifestacja guza mózgu u dzieci. Czasami oczywiście będą towarzyszyć dodatkowe objawy wynikające z lokalizacji. I tutaj możemy sobie dopowiedzieć, jeśli mamy zajęty móżdżek, więc będzie to ataksja, dysmetria, mowa skandowana, chód na szerokiej podstawie, zaburzenia równowagi, a jeśli chodzi o pień mózgu, to jest mowa bełkotliwa i porażenia nerwów czaszkowych. U małych dzieci bardzo ważne, zbyt szybkie przerastanie obwodu głowy. I to kilka przypadków guzów. To jest akurat guz pnia.
dziecko, które ma taki charakterystyczny objaw pochylania głowy. Kilka lat temu był bardzo głośny przypadek zgonu dziecka, które zostało właśnie zdiagnozowane jako kręg szyi. Ortopedzi wsadzili tą szyję do kołnierza, dziecko zmarło, a badanie autopsyjne wykazało, że to był guz pnia mózgu, który poraził nerw 11, nerw dodatkowy, który unerwia mięsień sternocleidomastoideus. Stąd u dziecka jest to pochylenie głowy. Porażenie nerwu 6, który powoduje zez zbieżny, czy porażenie nerwu 3, 4, zez rozbieżny. Nagłe powstanie zeza u dziecka zawsze sugeruje, że coś się w głowie może dziać, że może się rozwijać nowotwór. Porażenie nerwu 7, zarówno obwodowe, czyli 3 gałązki nerwu, dziecko nie marszczy czoła, nie domyka oka, ma opadnięty kącik i guz jest po tej samej stronie, szczególnie w guzach kąta mostowo-muszczkowego, czy opadanie ośrodkowe porażenie, opadanie kącika po drugiej stronie. Teraz bym chciała troszkę zmienić narrację. 2 najczęstsze nowotwory omówione, teraz bym chciała tak jakby okładami Państwu opowiedzieć o tych objawach. Objawy skórne, to już o wybrocznach powiedzieliśmy. Guzki, szczególnie te, które szybko zwiększają swój wymiar, niebolesne, mają twardą konsystencję. Duże guzy, które mogą być mięsaki, małe guzy, tak jak tutaj, mogą być to nacieki białaczkowe, takie blueberry muffins w przebiegu neuroblastomy. Ciemieniucha łojotokowe, zapalenie skóry głowy, nieleczące się, nawracające, a szczególnie jeśli temu towarzyszy zapalenie ucha środkowego i wyciek z ucha, jest bardzo charakterystyczne dla histiocytozy, rozrostu komórek Langerhansa. Tu jest przykład dziecka z neurofibromatozą, czyli stopową symptomatologią kliniczną. Plamy kafeole, nakrapianie biegowe. Te dzieci wszystkie powinny być objęte nadzorem onkologicznym, bo u nich bardzo często występuje do powstania nowotworów, szczególnie glejaków nerwu wzrokowego. Wygląd twarzy. Wszyscy wiemy, zespół Hornera, miozis, ptozis, endoftalmus, opada powieka, źrenica zwężona, gałka oczna jest wpadnięta. A przyczyny szukamy gdzie? We zwojach współczulnych, szyi czy klatki piersiowej. Mieliśmy taki przykład na oddziale. Dziecko przyszło z zespołem Hornera, zrobiliśmy tomografię klatki piersiowej, 2-centymetrowy guz przykręgosłupowy, niewidoczny kompletnie w rentgenie. Pamiętajmy, wytrzeszcz gałki ocznej. Jeśli oko nam się wytrzeszcza, to jest najczęściej nowotwór. Rzadko tam jest krwiak zagałkowy, najczęściej nowotwór. Białaczka, chłoniak, RMS, neuroblastoma, glejak nerwu wzrokowego czy histiocytoza. Czyli każdy wytrzeszcz wymaga pilnej diagnostyki. Tu jest przykład dziewczynki chorej na białaczkę. Zauważcie, nad prawym okiem subtelny naciek. To był jej pierwszy objaw białaczki. Tu jest z kolei chłopiec z rhabdomiosarkomą wychodzącą z mięśni policzka. Leukokoria, biały, koci błysk w oku. U niemowląt, szczególnie 90% tej leukokorii siatkówczaka występuje u dzieci do 1. roku życia. Jest to właśnie objawem nowotworu wywodzącego się z siatkówki. Najczęściej zauważa to mama. Wieczorną porą, jak światło jest rozproszone, źrenica się otwiera, mama widzi, że jedno oko jest białe, drugie oko jest czarne. Kiedyś jeszcze jak wykonywane były zdjęcia z fleszem, to na zdjęciach było widać, że jedno oko tego dziecka jest czerwone, a drugie nie odbija. No bo właśnie dlatego, że tam w środku rozwija się guz. Ten przerost dziąseł, o którym pomówiliśmy już, asymetryczne powiększenie migdałków, jeden wielki migdał, drugi mały, to może być nowotwór właśnie w obrębie pierścienia Waldeyera. Węzły chłonne. Bardzo częsty objaw u dzieci nienowotworowych, tak? Bo wiemy, że węzły chłonne są reakcją na stan zapalny, na anginy, na zapalenie zatok, na zapalenie uszu, na próchnicę. Które węzły powinny martwić? No te w nadobojczach, duże węzły, niebolesne, aczkolwiek to też jak w medycynie, jak w kinie wszystko jest możliwe. Węzły, które szybko rosną, w koniaku Burkitta, one powiększają swoją objętość o 100% w ciągu 24 godzin. Bardzo szybko rosną, naciągają torebkę węzła, która jest unerwiona czuciowo i mogą boleć. Czyli nie każdy węzeł bolesny to węzeł zapalny. Wędy twarde, nieprzesuwalne, tworzące pakiety, a ze świądem skóry i nocnymi potami to już na pewno jest chłoniak Hodgkina. Kaszel. Ten kaszel, który powyżej 3 tygodni trwa i towarzyszą mu inne objawy, jak utrata masy ciała, duszność, chrypka, ból w klatce piersiowej, odkrztuszanie krwi. No, powinien budzić niepokój. I
taka uwaga, że oczywiście nie każdy przewlekły kaszel to musi być alergia. Mieliśmy wiele chłoniaków, które było czasami nawet przez rok leczone sterydami systemowymi. Steryd, wiadomo, powodował zmniejszenie tej tkanki nowotworowej, bo chłoniaki są bardzo na steryd wrażliwe i takie dzieci się zdarzały. Także pamiętajcie, że no, potrzebna jest właśnie diagnostyka, żeby nie leczyć w ślepo. Ból brzucha, jeden z najczęstszych objawów, które na SOR-ze spotykamy, tak? Kiedy się nim martwić? Kiedy występują objawy towarzyszące, brak apetytu, zahamowanie wzrastania, niedokrwistość, bladość, nudności, wymioty, gorączka, krwawienie z przewodu pokarmowego, zaparcia, przewlekła biegunka, zaburzenie wyłykania. I tu mamy bardzo prostą metodę diagnostyczną. Robimy USG i już wiemy, że to nie jest nowotwór. Także musimy się uciekać do tych metod. Powiększenie obwodu brzuszka. Dzieci, które mają dosyć skąpą tkankę tłuszczową, bardzo łatwo widzimy ten wzrastający brzuszek. Pamiętam kiedyś na dyżurze przyjmowałam 4-letnią Weronikę z dużym guzem w USG, w tomografii wykonanej na dyżurze 20-centymetrowy nerczak. No i pytam mamy, mama, nie zauważyła pani, że ten brzuch jest taki duży, taki twardy? Mama mówi, zauważyłam, ja się z tego cieszyłam, ona zawsze była chudziutka i myśmy z babcią sobie wzięły do serca, żeby ją tak nafutrować. Jak jej ten brzuszek zaczął rosnąć, no to one myślały, że osiągnęły sukces, tak? No, że to był twardy jak skała ten brzuch, no mama się nie zdała. Mówię, no bardzo mi przykro powiedzieć pani, córka ma nowotwór. Jak to? Nowotwór? Przecież myśmy jutro miały iść do zoo. Taka reakcja. Pięknie, Weronika jest wyleczona, oczywiście poszły do tego zoo, ale tak mówię, że czasami tak to może wyglądać. Zaparcia przy guzach okolicy krzyżowo-guzicznej, które uciskają i jeśli dziecko nagle pojawiają się zaparcia, które nie poddają się leczeniu, dziecko zgłasza dolegliwości bólowe podczas defekacji, również trzeba to sprawdzić, trzeba zrobić badania, czy tam akurat guz nie jest przyczyną tych zaparć i biegunki. Szczególnie z kolkowymi bólami brzucha i napadowymi zaczerwieniami twarzy. Neuroblastoma, nerwiak wydziela VIP, vasointestin peptid, który powoduje biegunki, a dodatkowo wydziela adrenalinę, dopaminę, które powodują zaczerwienienia twarzy. Zaburzenia oddawania moczu wszelakie mogą być objawem guza, także tu konieczne również badanie USG, które rozstrzyga. Bóle pleców, pamiętajmy właśnie o tych guzach okolicy krzyżowo-guzicznej, szczególnie kiedy dziecko ma dodatkowo zaburzenia czucia, niedowłady, mogą być objawem guza. Bóle kończyn, coś mi tak tu przeskakowało. Bóle kończyn. Wiemy, że hormon wzrostu jest wydzielany w nocy. Dzieci się skarżą czasami na tak zwane bóle wzrostowe, ale to są bóle symetryczne, czyli występują w obu nóżkach i najczęściej w podudziach. Natomiast i znikają, mama pogłaszcze, to dziecko da paracetamol, ból przechodzi. Natomiast intensywne nocne bóle, które znikają w ciągu dnia, ale są najczęściej asymetryczne, dotykają jednej kończyny, najczęściej lokalizują się koło kolana, to miejmy tą czujność, że to może być osteosarkoma guz kości. Małe dziecko, 2-latek, 3-latek, jeśli ma naciczone kości w przebiegu białaczki, nie powie, że go noga boli, on będzie po prostu kulał. Złamania patologiczne. Pamiętam takiego chłopca, którego przyjęliśmy, złamał sobie kość udową, największą kość w organizmie, stanął na rękach, popisywał się przed dziewczynami i lądując z tego stania na rękach, połamał sobie kość. Niewspółmierny uraz niskoenergetyczny do efektu. Okazało się, ta noga się złamała, dlatego że tam już się rozwijał nowotwór. I jądra. Powiększenie jąder. Bardzo na to chciałam zwrócić uwagę. Małe dzieci, to daciek białaczkowy, to jądro jest duże, ale nie bolesne. U starszych chłopców, u młodych dorosłych to są guzy germinalne, którym często towarzyszy powiększenie kluczołów sutkowych, przedwczesne dojrzewanie płciowe. W zeszłą sobotę pan doktor, który u nas dyżuruje, wybadał sobie guza jądra, jest już po operacji. To się zdarza, to nie są rzadkie sytuacje. Tak jak my kobiety musimy badać swoje piersi, panowie, zachęcam do badania. U dziewczynek krwawienia z pochwy i groniaste masy przy erymesie patrioidesie. Co powinno wzbudzić czujność? Przedłużanie się objawów, narastanie objawów w czasie, współistnienie objawów ogólnych, zmiana zachowania dziecka. Dzieci są bardzo transparentne. I znowu przykład, Artur w 1. klasie. Bardzo dziecko burzliwe, ruchliwe, rodzice wzywani do szkoły. Zróbcie coś z tym dzieckiem, tutaj musimy na nie popracować, bo on jest taki ruchliwy. Nagle Artur się uspokoił.
Pedagodzy odtrąbili sukces. Okazało się, że miał guza mózgu, guza mózgu i to było powodem, dla którego on się uspokoił. Więc jeśli dziecko zmienia swoje zachowanie, powinno to wzbudzić nasze zainteresowanie. Artur jest zdrowy, a dwulatka, o której powiem, niestety zginęła, a początek był taki, że była spokojną dziewczynką i nagle zaczęła się zachowywać bardzo agresywnie. Zaczęła drapać siebie, wyrywać sobie włoski, zaczęła być agresywna w stosunku do mamy. Jako podejrzenie na czynności tarczycy była do nas przyjęta. Okazało się, że ma guza pnia. Pojawianie się, zmiana rytmu wypróżnień, pojawianie się zmian obrysu ciała lub na powierzchni skóry. Widzę niepokojące objawy i musi iść za tym diagnostyka, tak? Nie leczmy z moczu i z oczu. Mamy XXI wiek, mamy dostępne narzędzia diagnostyczne, więc w guzach mózgu musi być rezonans, bo tomografia może guza nie pokazać, szczególnie w pnia mózgu może nie pokazać. Natomiast w pozostałych guzach złotym standardem jest rentgen klatki, USG, morfologia. Jeśli te 3 rzeczy są prawidłowe, to możemy z dużą prawdopodobieństwem powiedzieć, że to dziecku raczej wykluczamy schorzenie nowotworowe. Czyli powiedzmy bardzo dostępne, łatwe badania. Dziękuję bardzo i chcielibyśmy, żeby wszystkie dzieci były zdrowe. Dziękuję bardzo. Pani doktor, niestety nie mogę się zgodzić z tym, co powiedziała Pani na początku swojego wykładu. Powiedziała Pani, że ten wykład to trochę nie z naszej bajki. Absolutnie nie. On już jest z naszej bajki. To, co Pani nam pokazała, co możemy zaobserwować podczas zupełnie innego wyjazdu, czy przyjęcia pacjenta pediatrycznego w tym wypadku do SOR-u, przy zupełnie innej okazji możemy bardzo wiele zauważyć. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, przed nami pan dr Jarosław Świerkot, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych i Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu. Wstrząs anafilaktyczny, patomechanizm, objawy kliniczne, analiza diagnostyki i leczenia, studium przypadku. Zapraszamy. Witam Państwa bardzo serdecznie, Jarosław Świerkot. Tematem przewodnim mojego wykładu jest wstrząs anafilaktyczny, bezwzględnie stan zagrożenia życia. Dla potrzeby tego wykładu dokonałem analizy przypadku aż 86 pacjentów, u których zdiagnozowano wstrząs anafilaktyczny. Chciałbym się później podzielić wynikami tej analizy oraz podzielić się również analizą kart wyjazdowych zespołów pogotowia ratunkowego. Jeżeli chodzi, zacznę od części teoretycznej. Czym w ogóle jest anafilakcja? Anafilakcja jest ciężką, zagrażającą życiu uogólnioną lub układową reakcją nadwrażliwości i charakteryzuje ją gwałtowny rozwój zagrażających życiu objawów związanych z różnością dróg oddechowych połączonych zwykle ze zmianami skórnymi w obrębie błon śluzowych. Tak jak w przypadku analizy literatury, jak i w przypadku badań, które przeprowadziliśmy, te zmiany skórne praktycznie pojawiają się w 100% tak, pacjentów, których podjęliśmy analizie. Wstrząs jest stanem zagrożenia życia wynikającym z krytycznego zmniejszenia efektu przepływu tkankowego, powodującego zmniejszenie dostawy tlenu i innych substancji energetycznych. No i konsekwencją wstrząsu są początkowo odwracalne, następnie nieodwracalne uszkodzenia komórek. Chciałbym jeszcze dodać, że sam wykład teoretyczny, jeżeli Państwo sobie jeszcze odnieść się do tej części teoretycznej, jest opracowany na podstawie internet profesora Szczeklika oraz Europejskiej Rady oraz wytycznych Europejskiej Rady do Spraw Resuscytacji, więc ta wiedza, ta literatura jest dosyć nowa, bo z 2022 i 2021 roku. Natomiast należy wziąć pod uwagę to, że niezależnie od patogenezy w przebiegu wstrząsu można wyróżnić 2 fazy.
O tym należy pamiętać w zespołach wyjazdowych. Z tego względu, że jeżeli przegapimy sobie tą pierwszą fazę wstrząsu, to pacjent znajdzie się w fazie wstrząsu, której po prostu nie będziemy pacjenta mogli sobie z tej fazy wyprowadzić. Faza wyrównana wstrząsu charakteryzuje się zdolnością organizmu do kompensacji zaburzeń perfuzji tkankowej. Najczęściej procesy te początkowane są pobudzeniem układu współczulnego, czego efektem jest wzmożona produkcja i uwalnianie do ustroju katecholamin. Natomiast druga faza, faza niewyrównana wstrząsu, następuje, gdy pomimo maksymalnego wykorzystania tych mechanizmów kompensacyjnych dochodzi do krytycznego osłabienia przepływu tkankowego, wzmożona praca serca i mięśni oddechowych zostaje załamana. Jeżeli chodzi o czynniki, opierając się na literaturze profesora Szczeklika, on dzieli czynniki, które mogą wywołać wstrząs anafilaktyczny na alergiczne i niealergiczne. Pierwsze te alergiczne to będą leki. Jakie najczęściej uczulają leki? To są antybiotyki, leki zwietrzające, cytostatyki oraz leki biologiczne. Jeżeli chodzi o pokarmy, drodzy Państwo, to są ryby, owoce morza, orzeszki ziemne, orzechy laskowe, owoce cytrysowe również, ale również i jaja kurze. Jeżeli chodzi o jad owadów pątkoskrzydłych, najczęściej jest, tutaj wyróżniamy osep, pszczołę, szerszenia czy miela, natomiast w naszych badaniach, które przeprowadziliśmy, to najczęściej to szerszeń, urządzenie szerszenia powoduje ten wstrząs anafilaktyczny. Białka podawane pozajelitowo, między innymi hormony, takie jak insulina, alergeny wziewne, również takie przypadki się zdarzają. Pamiętam przypadek uczulenia na sierść królika, lateks i środki dezynfekcyjne, ale bardziej środki dezynfekcyjne, które zawierają chlorheksydynę. Jeżeli chodzi o czynniki niealergiczne, to jest bezpośrednie uwalnianie mediatorów z mastocytów. Będą to powodowały leki, takie jak opioidy, leki zwietrzające, mięśnie szkieletowe. Kolejnym czynnikiem niealergicznym są kompleksy immunologiczne. W przypadku przetaczania krwi, czyli krew i składniki krwi i produkty krwi pochodne. Zmiana metabolizmu kwasu arachidonowego, nadwrażliwość na kwas acetylocysteinowy i leki niesterydowe, leki przeciwzapalne i inne czynniki. Tutaj będziemy zaliczać radiologiczne środki kontrastowe. W 34% najczęstszą przyczyną anafilakcji u osoby dorosłej są leki, w 31% pokarm, w 20% jest to jad owadów. W 15% przyczyną występuje anafilakcja idiopatyczna, czyli taka, u której nie poznajemy przyczyny czy czynnika, który tą wstrząs anafilaktyczny mógł wywołać. Natomiast, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o dzieci, najczęstszą przyczyną anafilakcji u dzieci to w 60% stanowi to pokarm, 17% jad owadów, 7% to leki, natomiast tylko około 15% jest to ta anafilakcja idiopatyczna. Czynniki ryzyka. Czynnikami ryzyka na pewno jest przebyty epizod anafilakcji, ponowne narażenie na czynnik, którego go wywołał. Podkreślę jeszcze raz, że trzeba być czujnym podczas zbierania wywiadu, aby wypytać pacjenta o wywiad, chociażby jeżeli chodzi o podawanie leków. Jeżeli pacjent, wiadomo, ja akurat pracuję na szpitalnym oddziale ratunkowym, często pacjent jest badany najpierw przez zespół ratownictwa medycznego, później jest badany przez triaż, a potem przychodzi do nas na odcinek i mamy 3 różne wywiady tak naprawdę z pacjentem, więc warto tego pacjenta o takie informacje dopytać. Wiek. U osób dorosłych częściej dochodzi do wstrząsu anafilaktycznego. Płeć żeńska. Niestety muszę tutaj podkreślić, że nie dość, że dochodzi częściej do tego wstrząsu anafilaktycznego u kobiet według literatury, ale on przebiega również dużo ciężej niż u mężczyzn. Natomiast w moich badaniach to się nie potwierdziło. Miejsce przedostania się alergenu do ustroju, zwłaszcza, drodzy Państwo, jeżeli podajemy pacjentowi leki, jeżeli lek jest dedykowany na przykład do podania drogą domięśniową, a podamy go dożylnie, no to możemy taki wstrząs u pacjenta wywołać. Jeżeli chodzi o choroby przewlekłe, najczęściej miałem tutaj na myśli astmę, przewlekłą toracyjną, chorobę płuc, ale również choroby sercowo-naczyniowe. Również stres emocjonalny jest tym czynnikiem, który nam może taki wstrząs wywołać.
Jaki jest obraz kliniczny? Najczęstsze objawy dotyczą tylko i wyłącznie skóry i tkanki podskórnej. Tak jak mówiłem, za chwileczkę pokażę w badaniach, to najczęściej występujący objaw wstrząsu anafilaktycznego. A czego możemy się spodziewać? Jest to na pewno pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, zaczerwienienie skóry. Z układu oddechowego będziemy spodziewać się obrzęku górnych dróg oddechowych, chrypki, kaszlu, świstów. Jeżeli pacjenta sobie osłuchamy duszności, może również być nieżyt nosa. No i objawy z przewodu pokarmowego, nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka, ale te objawy również dosyć rzadko występują. Reakcja ogólnoustrojowa, tutaj mam na myśli hipotonię. No i objawy takie naprawdę bardzo rzadkie, które mogą występować u pacjentów we wstrząsie anafilaktycznym, to będą zawroty głowy, bóle głowy, nudności, uczucie strachu, lęku. Mówiłem na samym początku wykładu, że wstrząs będziemy dzielić na taką fazę wyrównaną, a później niewyrównaną i również objawy, które towarzyszą pacjentowi, możemy sobie w ten sposób podzielić. W pierwszej fazie będziemy mieli osłabienie i zawroty głowy w wyniku zmniejszenia perfuzji tkankowej. Będziemy również mieli wzmożone pragnienie w wyniku hipowolemii. Będziemy mieli bladość powłok skórnych spowodowane obkurczeniem naczyń na skutek działania katecholamin. Będziemy mieli tachykardię spowodowaną pobudzeniem układu współczulnego, będziemy mieli spoconą skórę spowodowaną tym właśnie wypływem katecholamin. Będziemy mieli przyspieszony oddech, zmniejszenie diurezy w celu zachowania płynów w ustroju w łożysku naczyniowym, osłabienie tętna na obwodzie. Do drugiej fazy będziemy zaliczać zaburzenia świadomości, hipotonię oraz w najgorszym przypadku będzie to zatrzymanie krążenia, ale jak podaje literatura, tylko 1% pacjentów ze wstrząsem anafilaktycznym, u nich dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia. Zostały opracowane kryteria, o których pacjentów będziemy mogli, jest duże prawdopodobieństwo wystąpienia anafilaksji. Pierwsze kryterium to kryterium, które wskazuje na nagłe pojawienie się objawów w obrębie skóry i błąd śluzowy, ogólna pokrzywka, świąt i zaczerwienienie skóry. Natomiast w przypadku tego pierwszego kryterium musi być spełnione co najmniej jedno z poniższych kryteriów, czyli jest to zaburzenia oddychania, duszność, skurczoskrzeli z towarzyszącym świstem, stridorem, spadek ciśnienia krwi i objawy wskazujące na niewydolność narządów, hipotensję, omdlenie, niekontrolowanie oddanie moczu bądź stolca, ciężkie objawy ze strony układu pokarmowego, kurczowy ból brzucha, wielokrotne wymioty, zwłaszcza po ekspozycji na alergen inny niż alergeny pokarmowe. No i drugie kryterium prawdopodobieństwo wystąpienia wstrząsu to jest nagły istotny dla pacjentów spadek ciśnienia krwi lub racjoskrzeli lub stridor. Jeżeli chodzi o spadek ciśnienia tętniczego, to jak podaje literatura, to około 30% od ciśnienia wyjściowego, czyli jak wstępnie sobie zbadamy pacjenta, potem go badamy powtórnie, jeżeli spadło nam ciśnienie około 30%, to jest duże prawdopodobieństwo, że dojdzie nam do wstrząsu. Jakie, drogie Państwo, jest leczenie? Oczywiście, jeżeli jesteśmy świadkami wstrząsu, który się będzie wywoływał, to oczywiście trzeba przerwać kontakt z substancją podejrzaną na wywołanie reakcji alergicznej. W zespołach wyjazdowych, ale nie tylko, rozpoczynamy po prostu od badania pacjenta, tak, od drożności dróg oddechowych, od badania krążenia, oceny układu nerwowego oraz od oglądania pacjenta. Natomiast bezwzględnie trzeba pacjentowi takiemu podać adrenalinę. Jest to lek pierwszego rzutu we wstrząsie anafilaktycznym. Stosujemy go również u dzieci, u osób dorosłych, jak u dzieci. Podajemy go głęboko do mięśnia, w przednioboczną część uda. Jeżeli uzyskamy poprawę stanu klinicznego pacjenta, to odstępujemy od podania kolejnej dawki. Jeżeli pacjent dalej znajduje się we wstrząsie, taką dawkę możemy powtórzyć. Oczywiście pacjent, jeżeli wymaga, podajemy pacjentowi tlen i uzyskujemy oczywiście dostęp dożylny. Dostęp dożylny najlepiej, żeby to były 2 wkłucia obwodowe. Należy wziąć pod uwagę przetaczanie płynów
Tutaj około 5-10 ml na kilogram masy ciała w ciągu pierwszych 10 do 10 minut wstrząsu pacjenta i 10-20 minut na kilogram masy ciała u dzieci. No i takiego pacjenta sobie monitorujemy i przewozimy na szpitalny oddział ratunkowy bądź izbę przyjęć. Jak podaje literatura, będą potrzebne również nam interwencje dodatkowe. Jak pokazują badania, nie tylko samą adrenaliną jesteśmy tego pacjenta w stanie sobie wyprowadzić we wstrząsu. Potrzebne będą leki przeciwhistaminowe, natomiast należy pamiętać, że to nie są leki pierwszego rzutu, które stosujemy we wstrząsie anafilaktycznym. Rozpoczynamy adrenalinę, a jeżeli nie ma poprawy po podaży adrenaliny, to należy przystąpić do tych interwencji dodatkowych. Czyli leki przeciwhistaminowe, również w zespołach pogotowia ratunkowego takie leki są. Leki rozkurczające oskrzela. Mam na myśli tutaj m.in. w zespole ratownictwa jest dostępny Ventolin, tak salbutamol w dawce 2,5 mg do 5 mg. Taką dawkę pacjentowi podajemy w nebulizacji. Jeżeli chodzi o podanie glukagonu, to już w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego, jeżeli podejrzewamy u pacjenta przedawkowanie beta-blokerami i jeżeli pacjent w tym nie odpowiada nam na leczenie adrenaliną, podanie dożylnie takiego glukagonu jest jak najbardziej wskazane. No i glikokortykosteroidy, drodzy Państwo, również lek, który nie jest lekiem pierwszego rzutu, ale jest dosyć powszechnie stosowany we wstrząsie anafilaktycznym, między innymi to jest korhydron w dawce 200 mg do 400 mg podawany dożylnie. Gdy nie mamy poprawy po podaniu adrenaliny, możemy podawać adrenalinę w nebulizacji tlenowej w dawce 1 mg rozcieńczamy w 4 ml soli fizjologicznej i taką nebulizację pacjentowi możemy swobodnie podać. Tak jak mówiłem na samym początku, dokonaliśmy analizy, przypadków analizy 86 pacjentów, u których zdiagnozowano wstrząs anafilaktyczny. Tutaj z racji tego, że to aż tak często taki pacjent nie pojawia się u nas na szpitalnym oddziale ratunkowym, no to badania sięgały aż 2018 bodajże roku. Analizowaliśmy dokumentację medyczną, kartę medycznej czynności ratunkowych, kartę oceny triażu, kartę informacji leczenia szpitalnego. Brano pod uwagę czynniki wywołujące, czynniki ryzyka, procesy leczenia, interwencje dodatkowe. Jak wykazały badania, aż w 57% najczęstszą przyczyną wystąpienia anafilakcji jest jad, w 28% są to leki, a w 15% jest to pokarm. Jeżeli chodzi o jad, tak jak mówiłem, najczęściej wywoływał to szerszeń, a jeżeli chodzi o leki, to faktycznie antybiotyki i to była klindamycyna, jeśli dobrze pamiętam, lek, który kilkukrotnie wywoływał wstrząs anafilaktyczny, ale również znajdowały się tam pacjenci, u których wystąpił wstrząs po lignokainie. Ale w przypadku taka jeszcze śmieszna rzecz, bo kiedyś zjawił się pacjent, który zjadł ciastko, na którym była osa, więc i czynnikiem mógł być i pokarm, tak, jakiś orzech laskowy, ale również i osa, jak dwa czynniki w jednym. Jeżeli chodzi o czynniki ryzyka, to badania wykazały, że przebyty epizod anafilaksji ma dosyć duży wpływ u tych pacjentów, aż 46% przypadków ci pacjenci co najmniej drugi raz mieli wstrząs anafilaktyczny. W naszych badaniach zauważyliśmy, że płeć żeńska nie wygląda to ten wstrząs anafilaktyczny aż tak bardzo dramatycznie. Jednak w naszej grupie badawczej więcej mężczyzn ten wstrząs anafilaktyczny miało. Natomiast choroby przewlekłe, przyjęliśmy tutaj, że powyżej jednej choroby towarzyszącej u pacjentów to aż 62% badanych miało choroby współistniejące. Czynniki ryzyka, jeżeli chodzi o wiek, to proszę spojrzeć, że ma to bardzo duże znaczenie, bo aż 43% badanych było powyżej 60 roku życia, 21% w grupie było od 50 do 60 roku życia.
Objawy, tak jak mówiłem, najczęstszy objaw skóry i tkanki podskórnej, z układu oddechowego to 90% pacjentów manifestowało ten objaw. I reakcja ogólnoustrojowa to było 57% pacjenci, którzy już przyjechali na szpital oddział ratunkowy, byli to pacjenci, którzy byli bez ciśnienia, tak we wstrząsie, również taka grupa badanych była brana pod uwagę. No i rzadsze, tak, to 14% takie bardzo rzadko występujące objawy, takie właśnie jak nudności czy zawroty głowy. W bardzo dużym procencie, proszę spojrzeć, czy zespoły pogotowia ratunkowego, czy szpitalnego oddziału ratunkowego wykorzystuje się te interwencje dodatkowe, bo aż w 62% były zastosowane leki przeciwhistaminowe. W 74% leki rozkurczające oskrzela. Zdarzały się takie zespoły wyjazdowe, które naprawdę stosowały i adrenalinę, tak, w dawkach dosyć sporych, leki przeciwhistaminowe, leki rozkurczające oskrzela. W żadnym przypadku nie podawano glukagonu, no to również w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego tego leku nie podawano. Natomiast proszę spojrzeć, aż w 92% były podawane leki kortykosteroidy, deksametazon, klorhydron, leki tego rodzaju i adrenalina w nebulizacji również nie była podawana w grupie naszych pacjentów. Wnioski ogólne, troszkę się to rozjechało. Wnioski, postępowanie zespołów ratownictwa medycznego w przypadku wstrząsu anafilaktycznego na miejscu zdarzenia oceniliśmy na prawidłowe, z tego względu, że każdy pacjent był zamonitorowany, leki były stosowane zgodnie z algorytmem z Europejskiego do spraw resuscytacji, pacjent był zabezpieczony, posiadał wpłucia, więc jesteśmy bardzo zadowoleni, jeżeli chodzi o analizę tych kart. Należy zwrócić uwagę, że postępowanie terapeutyczne na miejscu zdarzenia opiera się głównie na schemacie badania ABCD. W postępowaniu przedszpitalnym istotne jest dokładne zebranie wywiadu w celu ustalenia potencjalnej przyczyny wstrząsu oraz ewentualnego usunięcia czynnika wstrząsu rodnego. Wstrząs należy leczyć przyczynowo, dlatego medyczne czynności ratunkowe powinny ograniczyć się jedynie do koniecznych interwencji bez opóźnienia transportu do właściwej jednostki leczniczej. I tak faktycznie w tych analizowanych przypadkach się działo. W większości u chorych zauważycie, że poprawa stanu ogólnego osiąga się po podaniu jednej, maksymalnie 2 dawek adrenaliny. I w większości przypadków podejmowano interwencje dodatkowe, najczęściej towarzyszące pacjentowi objawami ze strony układu oddechowego były objawy z układu oddechowego skóry i tkanki podskórnej. Największym czynnikiem ryzyka jest oczywiście w naszych badaniach wiek oraz choroby przewlekłe. No i szybkość i trafność podejmowanych decyzji terapeutycznych ma niebagatelny wpływ na wyprowadzanie pacjenta ze wstrząsu anafilaktycznego. Właściwe postępowanie na miejscu zdarzenia może znacznie spowolnić rozwój wstrząsu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie doktorze. I może jeszcze proszę z nami pozostać chwileczkę, bo może ktoś z państwa, dziękujemy bardzo, chce zadać pytanie już teraz do wszystkich państwa, którzy przed chwilą wygłaszali swoje wykłady. Może ktoś z państwa chciałby zabrać głos. To znaczy, może ja pozwolę sobie, ale to może słowem komentarza. Jacek Borowek, Nordistribute, Szpital Uniwersytecki w Oslo. Do pana, panie doktorze. Kiedyś, nie pamiętam dokładnie daty, mieliśmy odcinek z panem Tomaszem Derkowskim, anestezjologiem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, i z panem Derkowskim wymienialiśmy się między innymi doświadczeniami z NHS-u, z Antypodu, gdzie doktor pracował jako flight doktor. Rozmawialiśmy bardzo dużo o ketaminie. Niektórzy się śmieją, że to Tomek Derkowski równa się ketamina. Ja bym chciał pana zaprosić do wywiadu, panie doktorze, żebyśmy porozmawiali o bardzo prostej sprawie. Jak nas uczyć procedur RSI, jak nas uczyć tych najważniejszych kwestii, żebyśmy my, medycy frontalni, nabyli uprawnień i umiejętności do tego, żebyśmy byli na poziomie nieco bardziej advanced versus nasi koledzy. Bo ja myślę, że nie każdy medyk musi być na advanced, bo się nie da nas tak utrzymać takich kompetencji. Gdyby był pan taki uprzejmy, może jutro, jeżeli będzie pan nadal w Wiśle, no to ja już zapraszam do NT Live i ja bym tam pana prosił żeby nam pan sprzedał przepis na ciasto, jak nas nauczyć. To tylko tyle, bo to jest bardzo ważne. Pan dzisiaj mówił o bardzo ważnych kwestiach, które wynikają no, jakby z XXI wieku. A ja bym tu tak
bym sobie pozwolił. Więc pan pozwoli, panie doktorze, że już teraz pana zapraszam. To tyle ode mnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy ratownikom medycznym potrzebny jest samorząd? Na to pytanie odpowiedzą Mateusz Komza, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych. Zapomniałem twojego